W mormonizmie, takim na serio mormonizmie, wierzy się, że każdy człowiek to jest Bóg w zarodku. Zbawienie można osiągnąć indywidualnie, jako jednostka. Wywyższenie musi być osiągnięte grupowo i w rodzinie, dlatego tak ważne jest dla mormonów. W lutym 24 roku dostałem parę jakichś tam życzeń od członków z kościoła, ale przez internet, a nikt przez cały dzień mi nie pożyczył, nikt, kompletnie. Więc dla mnie ta grupa to była też taka rodzina właściwie. Cały dzień czekałem na te życzenia i mi było tak strasznie przykro. Się poczułem taki samotny i taki opuszczony po prostu. I to mówię tej mojej nauczycielce, że czym jest kapłaństwo na przykład? Jak rozumieją? Pamiętasz Gwiezdne Wojny? Bartosz, bardzo się cieszymy z Edwinem, że do nas przyjechałeś. Przede wszystkim dlatego, że wiemy, że to też było dla ciebie wyzwanie, bo odległość i nie tylko, ale masz niesamowicie ciekawą historię. Jak ja czytałam twojego maila, to miałam takie, no to będzie ciekawa rozmowa. Troszkę się boję, bo ty tutaj zaliczyłeś różne, ja tak powiem brzydko, zaliczyłeś różne grupy religijne, ale też masz doświadczenia z jedną, z której jesteśmy szczególnie ciekawi. Więc ja tak naprawdę myślę, że ci zaraz po prostu oddam głos i zaczniemy chyba od początku. Czy tak ci odpowiada, czy wolisz od czegoś innego? Tak. Od początku, dobra. Znaczy, no po prostu, tak jak już wspomniałem, w moim ja się urodziłem w normalnej katolickiej rodzinie u nas w Polsce i tej mojej historii się trochę nie da oddzielić od tej religijnej historii, od tego, co się z moimi rodzicami działo i jakby jaki był wpływ mojego ojca na moje życie i na moje mamy. Znaczy ja mam do tej pory ja mam dosyć takie skomplikowane podejście do religijności w ogóle, bo z jednej strony mi jest trudno tak stereotypowo uwierzyć, tak po prostu, ale z drugiej strony takim też mi jakoś taki czysty ateizm by chyba nie pasował. I to w całym moim życiu to było widać jakby w różnych tam, na różnych zakrętach. No ale też jest prawda taka, że jeżeli jak ktoś jest osobą, która porusza się na wózku, czyli tam jest niepełnosprawna, to jego opiekunowie czy jego rodzice będą mieli zawsze ten dysproporcjonalny wpływ na jego życie i ten wpływ może dużo zepsuć i dużo człowiekowi po prostu psychikę też wykoleić. Tego się nie da inaczej określić. No i jak miałem, nie wiem, tam 12, 13, 14, 15 lat, to miałem takie właśnie jakieś tam krótkie fascynacje różnymi religiami i tam w pewnym momencie, jak w gimnazjum byłem, przeczytałem sobie jakieś książki tego Pablo Coelho, to tam chciałem żeby pójść na odnowę w Duchu Świętym, tą katolicką. Oczywiście moja mama była kompletnie na nie, bo po co? Mimo, że była w rodzinie katolickiej, tak, ale oni nie byli tacy bardzo religijni. Moi rodzice, oni się boją jakiejkolwiek religijności w jakiejkolwiek formie, dlatego że rodzice mojego ojca to są skrajni dewoci katolicy, tacy skrajni, już naprawdę skrajni. Moja babcia od strony ojca potrafiła odstawić taką komedię, że kiedyś przyjechaliśmy do niej tam na wakacjach, do niej do domu i tam wchodzimy tam do niej do domu, a na klatce już słyszymy dudniące Radio Maryja i ją, która się głośno modli, a ona ma otwarte drzwi jakby na całą kamienicę, robi spektakl, że jaka to nie jest pobożna i jak to się kornie modli i w ogóle, więc moi rodzice zrozumiało, że byli tacy religia, nie, dziękuję, nie. Mój ojciec to w ogóle był w kościele może w dorosłym życiu może 3 razy i się tak zawsze on nawet nie wiedział właściwie jak w kościele w ławce uczeń, bo jakoś był tak niesłowy, jakoś jakby się czuł tutaj, nie wiem, jakby był w jakimś zoo czy coś takiego. Także nie, jakakolwiek religijność, a szczególnie w moim przypadku, i moje rodzice to nie, to lepiej nie, to zapomnij, nie, po co. A ty na przekór troszkę miałeś takie zainteresowania. Tak. No ja jakoś tam, jak byłem jakoś w 4. klasie podstawówki, to pamiętam, że miałem strasznego stresa, bo moja pani polonijska, świetna zresztą, bo już teraz nie żyjąca, ale ona cudowna była, miała polskie tłumaczenie Koranu, dała mi numer do siebie, żeby do niej zadzwonić, żeby mi to pożyczyła. I ja pamiętam, że właśnie
na tyle się denerwowałem, że do niej nie zadzwoniłem. Dopiero potem ją poprosiłem osobiście, bo jakoś nie umiałem tego zrobić przez telefon. No ale no tam jakoś te religie różne się kręciły jakoś wokół mnie dosyć długo i dosyć konsekwentnie. No i właśnie no jak takie coś się zderza z taką nadopiekuńczością i taką paranoją rodziców trochę, bo tutaj się parę rzeczy nakłada, jakby to, że oni mieli tą fobię religijną, to, że wiadomo, ten mój stan fizyczny i tak dalej. I to się robi z tego taka mieszanka wybuchowa, która powoduje, że generalnie chcesz coś zrobić, a nie możesz tego zrobić, bo nie po prostu. Nie ma jakiegoś racjonalnego wyjaśnienia. Ale po prostu to tak jest. Kiedyś byliśmy na wakacjach, no i moja siostra w ogóle studiowała buddologię. Studiowała o buddyzmie po prostu w Krakowie. No i ona przez kilka lat faktycznie była buddystką, taką dosyć zaawansowaną i tak dalej. Nawet jeździła na jakieś kursy do Indii, tam do tego miejsca, gdzie Dalaj Lama mieszka i tak dalej. I notabene to ja ją w ten buddyzm wprowadziłem, nie odwrotnie. Ale jak ja wreszcie kiedyś na jakichś wakacjach wymusiłem na mamie, żebyśmy pojechali, ja, siostra i ona, żebyśmy pojechali do jakiejś świątyni buddyjskiej tam chyba w Sopocie czy gdzieś tam, no to pojechaliśmy tam. Tylko później już po jakiejś godzinie żeśmy się zmywali stamtąd i pamiętam, że potem jakoś żeśmy wracali, oni tam zatrzymali się na stacji, żeby tam zatankować samochód, a ja w tym samochodzie siedziałem i się po prostu popłakałem z takiej bezsilności, że ja chcę coś nowego odkryć i w ogóle coś jakby swojego mieć w tym życiu, takiego też no, religijnego chociażby i tak dalej, a nie mogę, a chcę, a nie mogę. I to jest... O tym się dużo nie mówi, bo to jest takie bardzo niewygodne politycznie, ale bardzo dużo się mówi o doświadczeniu jakiejś tam niepełnosprawności od strony opiekunów osoby niepełnosprawnej, a bardzo niewiele mówi się od tej strony właśnie osoby, która ma tę niepełnosprawność, szczególnie właśnie, a już szczególnie w takim kontekście, jak ktoś się, tak jak ja, nie chce wpisywać w te takie schematy, jak taka osoba powinna działać, czy funkcjonować i tak dalej. Tyle, tak? I to jest ogromny problem. To jest ogromny problem, bo to nam kiedyś robili na jednej z konferencji w Wikipedii taki warsztat i się pytali, żebyśmy podali 3 albo 4 jakieś rzeczowniki, czy przymiotniki, które określają naszą tożsamość ogólnie. No to ja tam mówiłem, tam chyba Polak, wikipedysta, coś takiego. Ale nie powiedziałem, że osoba niepełnosprawna i potem wyjaśniłem dlaczego, że po prostu no, tak jest, to jest dla mnie normalne, tak się urodziłem, jakby ja innego życia nie znam, to przecież jak nie wiem, ty się przedstawiasz, albo jak Edwin się przedstawia, to przecież nie mówi, że hej, jestem Sara, czy jestem Edwin, jestem osobą chodzącą, albo coś takiego, nie? Więc jakby takie oczekiwanie, że mnie będzie to definiowało, to samo w sobie dyskryminacją właściwie, nie? Tak naprawdę. Bardzo ci dziękuję, że to powiedziałeś. To jest taka myśl, która na pewno ze mną zostanie. Aż czuję, że mi łzy. Więc wezmę je na wstrzymanie, ale tak, to jest coś, czego myślę, że wiele z naszych słuchaczy nigdy nie doświadczyło i nie jest w stanie sobie wyobrazić, ale może to porównanie, to takie, które dałeś, gdzieś tam zostanie w sercu. Ja bym się tu chciała na chwileczkę zatrzymać, bo właśnie wspomniałeś o tej Wikipedii. Jesteś z nią związany mocno dosyć. Tak. I gdzieś bym chciała połączyć te wątki, bo powiemy sobie o pewnej grupie religijnej, której nasi słuchacze myślę, że za dobrze nie znają, ale to później. Aha. Teraz chciałabym porozmawiać o swojej przygodzie z grupą, którą znają bardzo dobrze. No i właśnie o tej Wikipedii, bo zaraz nam opowiesz, jak to się stało, że ty w ogóle gdzieś tam się zainteresowałeś świadkami Jehowy, ale jest takie pytanie, które wielu odstępców, byłych świadków po prostu, niektórzy to nie śpią po nocach. Bo nie wiemy. Zakładamy, że ta strona oficjalna Świadków Jehowy na Wikipedii, nie wiem, czy to jest strona, czy artykuł, to zaraz mi poprawisz mnie. No ona jest taka dość pozytywna. Tam nie ma za bardzo wątku byłych świadków, kontrowersji. Wiem, że były osoby, które próbowały to edytować, bo pisały i na przykład potem mówiły, że szybko ten artykuł
Ja nie wiem, jak to wygląda, czy zleciał, czy został z powrotem wyedytowany, także może nam zdradzisz smaczki. Taka aktywna społeczność edytorów polskiej Wikipedii to jest środowisko dosyć małe, takie i dosyć hermetyczne, takich aktywnych wikipedystów w Polsce, którzy faktycznie regularnie edytują, to może jest 300, nie więcej. I my się wszyscy znamy już od tam, nie wiem, 20 lat na przykład. I tak jak w każdej takiej małej grupie są takie, wiesz, jakieś takie koterie, takie kliki, takie grupy trzymające władzy. I właśnie jest taka tendencja, żeby wokół tematów potencjalnie kontrowersyjnych się właśnie takie koterie tworzyły. I to jest strasznie toksyczne i strasznie niszczące, jeżeli chodzi o jakość artykułów na ten temat po prostu. Kiedyś była taka absurdalna sytuacja, że się utworzyła jakaś grupa takich mocno zaangażowanych politycznie, jakichś edytorów LGBT i oni tam tak powiem, używali platformy, jaką jest Wikipedia, do po prostu szerzenia pewnych swoich tam poglądów politycznych, powiązanych z tą seksualnością i tam jeden mi znajomy wikipedysta mówił swoją drogą, który też jest gejem, że były nawet sytuacje, że ta grupka tam kogoś pobiła czy coś takiego. Jakieś wyjątkowo dziwne rzeczy w ogóle. No i podobny mechanizm trochę się zrobił z tymi świadkami Jehowy właśnie na Wikipedii. Jest może 3 czy 4 tych edytorów, którzy ewidentnie są świadkami Jehowy i którzy ewidentnie się uparli, żeby sobie zrobić z Wikipedii no, mównicę dla strażnicy po prostu i nic więcej. Jednym z wad Wikipedii tak strukturalnie jest to, że my sobie nie umiemy na dobrą sprawę radzić z ludźmi, którzy niby nie wandalizują, ale są takimi upierdliwymi i mało produktywnymi edytorami po prostu, którzy walają jakieś tam swoje punkty widzenia i takie inne rzeczy. Jakby jedna z zasad Wikipedii mówi, że trzeba pisać w neutralnym stylu, że nie może być jakichś przechylów w tą czy inną stronę. Tak? Tak, to się oczywiście z tym zgadzam. Niemniej jednak ja nawet teraz zobaczę, jak to wygląda, dobra? Bo wydaje mi się, że tam nie ma za bardzo takich wątków kontrowersyjnych. To wygląda fatalnie, ale ostatnio była inicjatywa, nie wiem jak się skończyła, ale była inicjatywa na prośbę do administratorów, czyli do nas, też jestem adminem, żeby dodać stronę JW do czarnej listy, do spam linków po prostu. Czyli może coś tam pójdzie. Nie, teraz widzę na przykład, że pojawił się wątek kontrowersji i krytyka odnośnie przekładu biblijnego, ale to nie kojarzę, kiedy to było wprowadzone. Tych wszystkich właśnie biblistów, którzy krytykują, tutaj są źródła do nich z różnych uniwersytetów na świecie, ale to tego nie kojarzę. Jest też wątek o krwi i neutralności politycznej. No ciekawe. Znaczy, bo ja mogę wam powiedzieć, jakby to z takiego punktu, powiedzmy, że profesjonalnego wikipedysty powinno wyglądać, żeby to było, żeby to się stało. Ktoś po prostu powinien wziąć jakieś publikacje akademickie o świadkach Jehowy, jak najwięcej możliwe i po prostu używając tych publikacji takich stricte naukowych, cały ten artykuł od samego początku do końca napisać. Tak? A jeżeli chodzi o jakieś takie punkty właśnie kontrowersyjne, czy w ogóle, to zamiast tworzyć osobną sekcję kontrowersji na przykład, to lepiej jest integrować te informacje krytyczne do samego tego tekstu głównego, jakby żeby, wiesz, jakby to tak się balansowało, żeby jakby ta kultura i ta teologia i te wszystkie inne rzeczy tej grupy były przedstawione, natomiast żeby to nie było jakieś ewangelizacyjne i tak dalej po prostu. Okej, czyli czy cię dobrze rozumiem, taki idealny artykuł powinien być jak najbardziej obiektywny, bazujący na takich źródłach najlepiej naukowych i nie powinien być ani za bardzo pochwalający daną grupę, ani też nie powinien... To znaczy, oczywiście, jak masz, wiesz, jakieś wyjątkowo kontrowersyjne, nie wiem, tematy czy w ogóle, to skoro masz jakieś... Skoro faktycznie coś budzi duże kontrowersje, to oczywiście się znajdzie na tyle dużo porządnych, mocnych źródeł, żeby
to nie musi być, wiesz, to nie jest BBC, to nie musi być zbilansowane, że ani w tą, ani w tą stronę. To może Tylko być... musi być potwierdzone Tak, mocno, tak, tak, tak. Okej, dobra. A tak z ciekawości jeszcze, bo czy ty na przykład ze swojej praktyki wikipedysty zauważyłeś, że ten artykuł na temat Świadków Jehowy, to on według ciebie spełniał te kryteria, Nie, które wspomniałeś? nigdy. A możesz troszkę więcej powiedzieć? Nie może spełniać kryteriów coś, co od początku było edytowane na podstawie jakichś źródeł ze strażnicy i właściwie niczego innego. Tam nikt się nigdy nie pokusił o jakieś publikacje naukowe, żeby tam sięgnąć, czy w ogóle, czy po polsku, czy po angielsku, czy jakimkolwiek innym języku. Nikt jakby nigdy nie szedł do tego artykułu tak normalnie, solidnie, żeby jako wikipedysta tu napisać po prostu. Nie, tam zawsze była propaganda. Jest taki wikipedysta, który jest w Świadkach Jehowy, ale jest porządny też wikipedysta jednocześnie. To on ma nick, zdaje się. I on napisał, jest taki artykuł, dobry artykuł, wyróżniony artykuł na Wikipedii, jego autorstwa, Eschatologia Świadków Jehowy. Możesz sobie zobaczyć. Okej. I nie wiem, zerknij sobie, mi się wydaje, że jeżeli już pisać artykuł o Świadkach Jehowy, to właśnie tutaj należałoby się wzorować właśnie na tym podejściu tego człowieka, który wiesz, jest na tyle uczciwy, że będąc aktywnym Świadkiem Jehowy jest też dobrym, porządnym wikipedystą. Nie? Fajnie, że o tym mówisz, bo faktycznie jak dajemy odnośniki do źródeł JWork, czyli tej tuby propagandowej, no to troszkę trudno, żeby ten artykuł Tak. spełniał założenia Wikipedii. Ja tutaj wiem, że na przykład Edwin wielokrotnie wspierał Wikipedię darowizną, a tutaj artykuł o świadkach bazuje głównie na źródłach JWork, czyli jest tak naprawdę kolejnym narzędziem do propagowania ich wierzy. Nie ma tych... Tak. Zwłaszcza, że mamy opracowania naukowe na ten temat, jak na przykład mamy opracowania ze strony biblistów, jeśli chodzi o doktrynę, ale też mamy opracowania takie naukowe pod względem psychologicznym, jak to wpływa na psychikę. Mówiąc szczerze, ja nie mogę jakoś dużo obiecać, bo przecież jakby ja się nie rozdwoję. No pewnie. Jakbyście mi porzucili jakieś konkretne źródła, dużo o tych świadkach wiem, ale nie w takim... Nie od strony właśnie, żeby Wikipedia czy coś takiego. Ja wiem, z kim cię skontaktować. O, to dobrze. Z kimś, kto będzie zachwycony tobą. To jest starszy mężczyzna, ale on jest takim historykiem Świadków Jehowy. Ja jak czegoś szukam, to on po prostu, ja nie korzystam z wyszukiwarki Świadków Jehowy, chociaż umiem, ale po prostu ja wiem, że on mi to znajdzie mi źródła nawet z lat 30., 20. i ma to wszystko w małym paluszku i mi podaje te źródła. Także ja was skontaktuję i mam nadzieję, że będziecie się dobrze dogadywać. Ale chciałabym teraz trochę już zostawić tę Wikipedię i przejść do tego, jak to się stało, że ty osobiście się tymi świadkami zainteresowałeś. Napisała do mnie jakoś w 2012 roku jakaś przypadkowa dziewczyna z Afryki, takie trochę zdziwione, o co chodzi w ogóle, na Facebooku. No i tak od słowa do słowa wyszło właśnie, że ona jest Świadkiem Jehowy i tam zaczęła mi tam głosić. Ale była dosyć ładna i coś mnie tam jakoś do niej tam ciągnęło, to tak, ja nie chciałem, żeby to mi tam gadało o tej swojej religii, ale z drugiej strony nie chciałem też nie mieć z nią kontaktu, więc jakoś to tak się przez, nie wiem, 2 albo 3 lata tam ciągnęło w taki dziwny sposób, że ja próbowałem zrobić wszystko, żeby mieć z nią kontakt, a nie za bardzo nasłuchać się Świadka Jehowy, a ona jakąś zupełnie maniaka też, nie wiem, wracała, żeby mi albo głosić, albo tylko porozmawiać i w ogóle. No i jakoś po jakimś tam czasie, po tych 3 czy 4 latach, coś tam, nie wiem, jakby, nie wiem, coś tak jakby, coś się, nie wiem, zmieniło w tej relacji w tym sensie, że ona się jakby bardziej na mnie otworzyła, tak ogólnie na mnie, ja trochę na nią i ja po prostu doszedłem do wniosku w pewnym momencie, że kurczę, jak chcę się do niej zbliżyć, a mi się podoba i w ogóle, no to jedyny jakby logiczny sposób, żeby to zrobić, to weź się jakoś naucz trochę czegoś o tych Świadkach Jehowy, o tej strażnicy i tak dalej. No i wiesz, zacząłem czytać właściwie wszystko, co się dało, albo oglądać wszystko, co się dało Świadkach Jehowy. Właśnie dlatego też trafiłem na kanał tego Lloyda Evansa i na wasz kanał, w ogóle cokolwiek. No i na tyle dobrze weszłem w te uniwersum całe,
świadkowskie, że w pewnym momencie już byłem w stanie z nią tym żargonem świadkowskim rozmawiać po prostu. No. Nigdy, nawet nigdy nie będąc nawet w sali królestwa, nie? Bo ja też wtedy właśnie jak już zacząłem z nią tak na poważnie rozmawiać, tam zaczęło się jakieś uczucia rodzić i tak dalej, to jakby już chciałem, żeby też być wobec niej tam chociaż trochę uczciwy od tej strony, bo ja nigdy nie powiedziałem, że jakoś nie jestem specjalnie zainteresowany wtedy, nawet na początku, byciem Świadkiem Jehowy, ale też no, nie chciałem ją tak jakby odstraszać, więc chciałem jej pokazać, że no dobra, to wybiorę się tutaj w sali królestwa, że tam jakieś postępy są i w ogóle. No ale no, oczywiście jak mówiłem o tym mamie, to nie pójdziesz w ogóle, bo po co? To jest ciekawe, bo ja myślę, że wielu słuchaczy zna taką sytuację albo sami byli, że ktoś im się spodobał i ze względu, żeby utrzymać relację albo ruszyć ją dalej, to zaczęli się interesować świadkami. A pomijając te kwestie tego, że ta dziewczyna ci się podobała, to też chciałeś być względem niej uczciwy, więc też faktycznie tego spróbować. Jak ty odbierałeś te wierzenia świadków Jehowy? Kupowały cię czy nie? Y, Ogólnie nie i przez większą część czasu to było dla mnie dosyć absurdalne. Ale później no, wiadomo jak tam zaczęła mi się powoli tam pogarszać sytuacja z rodzicami, jak jeszcze ona tam się robiła coraz bardziej ważne dla mnie, takie inne rzeczy, to jakby ta mieszanka tych wszystkich rzeczy doprowadziła do tego, że pewnie był jakiś moment, niezbyt długi, ale pewnie był jakiś moment, że ja nie wiem, czy ja w to wierzyłem, chyba nie ja, ale że pewnie chciałem być w jakimś momencie tam Świadkiem Jehowy, ale to nie było jakoś zbyt długo. Ja mam taką znajomą z Albanii, to tam jakby tą sytuację znał od początku i ona mnie zawsze mówiła, że ja nigdy nie wiedziałam, czy ty jesteś zainteresowany tą dziewczyną, czy tą religią, nie? Nawet ona tego nie wiedziała, jak ze mną rozmawiała bardzo dużo, więc to jest dosyć skomplikowane. Ale z wszystkich tych jakby nauk i w ogóle, co tam albo ona mi przekazała, albo ja się dowiedziałem, to chyba tylko jedna rzecz mi faktycznie utkwiła w głowie i faktycznie jakoś tam została mi gdzieś tam w głębi, to, że ja nie rozumiem tej całej doktryny Trójcy Świętej i ona mnie jakoś nie przekonuje, to jest jakiś bezsens dla mnie. Nie? Ale nie przekonuje cię doktryna, jak świadkowie to przedstawiają? Nie, katolicka. Aha, czyli tutaj No właśnie paradoksalnie mi się wydaje, że akurat jeżeli chodzi o ten fragment doktryny jako tako, to akurat świadkowie mają to dosyć to sensownie wyjaśnione tak naprawdę. Jeżeli chodzi o to, czy jest trójca, czy jej nie ma i to jaka jest pozycja Chrystusa w ogóle jakby w teologii. To coś, co jest też ważne w kontekście później mormonizmu, bo akurat, jeżeli chodzi o wyjaśnienie miejsca Jezusa, to mormonizm się kompletnie rozkłada na oparki. Oni tego kompletnie nie ogarniają w ogóle. No to o tym sobie też zaraz porozmawiamy. Także, czyli jak dobrze rozumiem, troszkę ci się pewne rzeczy spodobały, jeśli chodzi o doktrynę świadków, ale nie na tyle, żeby faktycznie cię przekonać. Nie. Jak to się skończyła ta twoja przygoda ze świadkami? Ze świadkami czy z tą dziewczyną? Opowiadaj, znaczy na pewno ze świadkami, a czy chcesz opowiedzieć o dziewczynie, też możesz. Znaczy, to może zacznę od świadków. Wiesz, jak się ileś razy tam, nie żeby był złośliwy, ale jak się ileś razy zobaczę jakieś wideo ze Stevenem Lettem, no, i wiesz, ten jego poziom intelektu, to wiesz, to jest jak nie wiem, jakaś złota rybka właściwie, a nie człowiek. To w pewnym momencie to nawet wiesz, przy jakichś, nie wiem, jakichś tam emocjach, to po prostu ja już powiedziałem, wysiadam, że nie, że ja nie mogę. Nie? Nawet mówiłem, jak już wtedy mieliśmy ten związek na odległość z tą dziewczyną, to ja mówiłem mojej mamie wtedy, że to jest strasznie trudne takie wydzieranie kogoś z strażnicy, nie? Że to jest strażnica, a tutaj ta osoba i ty tak ciągniesz z tą strażnicą i nie możesz tej osoby wyrwać po prostu. Nie? Czyli ta relacja nigdy nie jest taka pełna, bo ta osoba zawsze na pierwszym miejscu stawia strażnicę. Wiesz, wiesz, Tak? ile razy było przecież, no co, postudujemy tekst dzienny, no, ja wiesz, tak, no ludzie znowu to... I robiliśmy faktycznie to.
No ta coś tam potem gadała, ja no tak. Później, wiesz, ona się i tak tych moralnych nauk światowych jakby trochę nie trzymała, bo żeśmy pisali tak dosyć no wiadomo jak się pisze, jak się jest w jakimś tam związku narodowość, tam też trochę seksualnie i tak dalej, więc ona tam też tego już nie pilnowała w tym momencie. Więc tu taka, wiesz, z jednej strony miała tą indoktrynację, z drugiej strony ona miała też dosyć silną osobowość, więc to nie jest tak, że ona była kompletnie jakby, nie wiem, zjedzona przez strażnicę, bo nie, bo ona przecież normalnie poszła na studia, tam się wykłóciła w ogóle ze swoimi starszymi, żeby jej pozwolili pójść na te studia. Tam, wiesz, dosłownie ich wywaliła z domu swojego, jak ona miała wtedy, nie, 20 lat, nie? Więc ona mimo tego, że no, jest tym wierzącym do tej pory, tym wierzącym świadkiem, to ona cały czas była bardzo taka niezależna. Nie? Wiesz, no, w kraju takim jak Liberia, który jest strasznie biedny i strasznie niedorozwinięty i jeszcze po dwóch wojnach domowych, to wiesz, no jakby pewne rzeczy mówione tam z Warwick czy tam z Brooklynu, to nie będą trafiały, bo po prostu ktoś ma swoją rzeczywistość, wiesz, biedy, ubóstwa i takich innych rzeczy na co dzień i musi się z tego jakoś wyrwać. I to, że jakiś tam lider religijny coś tam mówi, to jest jakby jedna rzecz, nie? Bardzo fajnie, że o tym powiedziałeś, o tym właśnie, że co innego jest bycie świadkiem w Stanach, zwłaszcza jak się jest, nie wiem, dobrze sytuowanym i tam mogą mówić, że nie wiem, oddaj swój drugi dom i uprość życie, a na przykład no tutaj mamy zupełnie inną sytuację życiową, nawet jeżeli nie mówię o krajach w Afryce, ale nawet u nas w Polsce wiele osób na przykład no nie ma po prostu pieniędzy i nie może nie wiadomo jak uprościć swojego życia. Także, ale to jest ciekawa myśl, bo z tego co zrozumiałam, to ona była jednocześnie bardzo wierząca, Tak. ale też nie dała się, znaczy żyła w jakimś takim rozkroku trochę. Tak. Ja myślę, że wielu świadków tak żyje obecnie. I zastanawiam się, ilu jest takich osób jak ty, ile jest takich osób jak ty, które na przykład są w związku, nawet właśnie małżeńskim, z kimś takim bardzo wierzącym i mają tą reakcję, co ty znowu ten tekst dzienny. Ja jestem pewna, że jest pełno takich osób, które no, nawet w takiej sytuacji, że ktoś na przykład pobrali się jako katolicy, a w pewnym momencie ktoś zmienił religię i ta osoba, nie wiem, ten mąż na przykład ma takie, ona znowu o tej strażnicy, ja już mam tego dosyć, no nie? Tak. No ale co zrobić? Nie. Jest takie, czy może było, bo tam występował ten Anthony Morris, to może to już usunęli to wideo. Ale było takie wideo kiedyś na tym broadcastingu, jak jest takiej dziewczynie chyba, nie wiem, z jakiegoś Kazachstanu, czy tam z Kirgistanu, czy coś takiego. To była taka dosyć mocno charyzmatyczna, bardzo też ładna dziewczyna. Mi się wydaje, że Świadkowie Jehowy, ale też inne grupy, też mormonizm na przykład, chętnie właśnie się posługują takimi wyrazistymi, atrakcyjnymi fizycznie, takimi przyciągającymi osobami po prostu, które mogą komuś zaimponować. Nie? To też jest ciekawa myśl, że mogą używać właśnie jakichś takich, nie wiem, wyrazistych osób do przyciągnięcia uwagi. Nie zastanawiałam się nad tym, chętnie sobie gdzieś tam to poeksploruję, ale to jest na pewno ciekawe. Zobacz sobie to wideo też, o ile to jeszcze istnieje na broadcastingu. Ja sobie potem właśnie zapiszę bo ja też nie oglądam już wszystkich materiałów, bo ile można. A to stare jest. To stare, to pewnie oglądałam, ale już nie pamiętam. Nie. No i co? I próbowałeś ten tekst dzienny czytać, ale w pewnym momencie koniec? Nie, bo w pewnym momencie to jakby sytuacja mnie od tego... Znaczy to jest smutne, bo ten związek na odległość trwał jakieś 2 lata. No i on się nie skończył tak, że myśmy jakoś zerwali czy coś takiego, tylko po prostu ona próbowała się dostać do Australii, bo tam miała tą swoją babcię czy tam ciotkę. Ona też była w ogóle kategorycznie przeciwna temu, żebym ja się jakoś do tej Afryki wybierał, bo bała się po prostu, że tam coś się może stać i tak dalej. Bo miała jakiegoś tam w rodzinie, jakiegoś Francuza, co tam pojechał do rodziny, do Afryki, tam dostał jakieś tropikalne choroby i zmarł po prostu, więc tego się bała panicznie, więc jedyna opcja, żebyśmy się jakoś spotkali na żywo, to była ta Australia. Tam miała rodzinę, tam jakichś uchodźców, tam po wojnie dostali jakiś azyl w Australii. Tylko że no niestety ta jej babcia, która ją wspierała przez całe życie, też finansowo, i wiesz, przeżyła te 2 wojny domowe w Liberii,
po tych wszystkich strasznych przeżyciach, co miała, no, popadła w jakąś chorobę psychiczną i po prostu to już sama potrzebowała opieki, nie mogła jej wspierać, więc ona, mimo że sobie załatwiła już tą wizę do Australii, to nie mogła tam pojechać po prostu, no i tak to się skończyło i potem już stwierdziliśmy, że no to jakby nie uda się i tak dalej. I mi było strasznie smutno, jej było strasznie smutno, a później mi napisała może jakoś, nie wiem, 2 lata później, czy może 1,5 roku później, że bo ja ci coś muszę powiedzieć, tylko ja nie wiem jak się to powiedzieć, bo mi jest głupio. Tam powiedziała w końcu, że no, że jestem dla niej tam bardzo ważny i tam mnie nigdy nie zapomni, ale sobie tam znalazła męża czy coś takiego, ale żebym tam rozumiał, że to jakby nic nie jest, jakby tutaj nie ma żadnej mojej winy i że tam będzie zawsze bardzo, bardzo wdzięczna. No i ja do tej pory, ja nie mam z nią teraz tylko taki sporadyczny kontakt właściwie. Jakiś tam, ale ja do tej pory, jak o tym myślę, to jak o tym mówiłem parę dni temu mojej znajomej z Wrocławia, to ona się niemal popłakała przy tym. Bo to faktycznie była jedna faktycznie sytuacja w moim życiu, gdzie faktycznie realnie, chociaż nie osobiście, miałem taki namacalny, realny związek po prostu. Że ewidentne było, że ona była w to bardzo mocno zaangażowana, ja też byłem w to bardzo mocno zaangażowany, to wszystko, wiesz, grało dwustronnie, tylko po prostu no nie udało się spotkać, ale wiesz, ja jej dam sobie rękę uciąć, że ona była szczera, że ona jakby niczego nie, wiesz, nie udawała czy coś takiego. Ona mnie nigdy o jakieś pieniądze nie poprosiła, nigdy, nic, cokolwiek. Ja dam sobie rękę uciąć, że to było, wiesz, tam pal licho, że ona była siarkiejcha, bo to jest nieistotne. Naprawdę takich osób jest niewiele, które, wiesz, potrafią tak normalnie patrzeć, że nie mają jakichś dziwnych uprzedzeń, czy w jedną, czy w drugą stronę. I to by wyszło, to by wyszło, to by było bardzo... Ale też odległość, kraje, kultura to też, no. Tak, ale ja przecież cały czas się po jakichś innych dziwnych kulturach obijam, więc nie był Ty byś dał radę, no nie? Moja siostra przecież jej były mąż to jest Indus właśnie coś, no więc tutaj zawsze były jakieś inne kultury wokół, to nie byłby problem. To może ta strażnica byłaby problem, prawdopodobnie Może ta tak. strażnica wygrała, no ostatecznie jednak. No ale- może, no bo ten jej mąż jest strażnikiem. No. Tak, właśnie tutaj wspomniałeś o Indiach. Myślę, że tego wątku nie damy rady tak szczegółowo poruszyć, bo zaraz przejdziemy do Mormonów, a tu będę miała dużo pytań. Ale widziałam na YouTubie, że udzielałeś wywiadu na jednym kanale właśnie Tak. chyba Komunizm w Indiach, coś Tak. takiego. Także jakbyś tak krótko powiedział o tej swoich podróżach i ewentualnie gdzie można cię znaleźć, żeby jakby ktoś był ciekawy. To znaczy w 2012 roku była taka sytuacja, że jedna dziewczyna, która była wtedy dla mnie bardzo ważna, jakby dała mi w bardzo brzydki sposób kosza po prostu i byłem kompletnie zdruzgotany, załamany. Ja ryczałem jak jakiś ranny zwierz w ogóle, to było okropne w ogóle. No i wtedy jakoś trafiłem na taką książkę, taką grubą książkę, nie tylko Bollywood, taka ogólnie, taka naukowa książka o indyjskim kinie. No i tam w tej książce był rozdział o kinie tamilskim z południa Indii. I w Tamil Nadu jest tak, że od dawna tradycją polityczną w Tamil Nadu jest to, że aktorzy tamilscy mają też bardzo ważną rolę polityczną. Większość premierów tego stanu po niepodległości indyjskiej to byli aktorzy albo producenci filmowi. Więc tam film ma niezwykle ważną społeczną rolę, niezwykle ważną. I to jest fascynujące, to jest niezwykłe w ogóle. I właśnie najbardziej wyrazistym przykładem tego sukcesu aktorów w polityce był taki polityk, który jest znany pod swoimi inicjałami jako MGR. To był taki niezwykle charyzmatyczny aktor i polityk, który w 1972 roku założył swoją własną partię polityczną i 4 czy 5 lat później został premierem tego stanu i był niesłychanie popularny do tego stopnia, że jakby sobie znalazła nagranie jego pogrzebu na YouTubie,
to jest 2,5 godziny jakiegoś, nie wiem, dramatycznego ryku, jakichś ogromnych tłumów ludzi, bo oni byli w takiej szalnej rozpaczy, że ten wielki, wybitny, wiesz, aktor, polityk w ogóle odszedł. Ale co jest istotne, kluczem do sukcesu tego polityka, tego aktora w polityce jest to, że jemu się udało zamazać granice między tym, kim był na ekranie, a tym, kim był w polityce. Więc jak na ekranie był zawsze, wiesz, hojnym, takim bardzo godnym człowiekiem, który wszystkim pomagał i wszystkim bronił, to ludziom się w polityce zlało to jakby w jedno, że on jest faktycznie taki w życiu A był taki? prywatny był. To jakby Chociaż tyle. Jest mnóstwo świadectw, że on prywatnie był niezwykle hojnym człowiekiem, że on dosłownie się był w stanie zapożyczyć, żeby komuś pomóc. Może to wynikało z tego, że jak on był młodym człowiekiem, to on głodował. Tam jego matka musiała jakieś cuda w ogóle wyczynić, żeby oni w ogóle przeżyli. Więc faktycznie jego tak dotknęło, że on chyba sobie postanowił, że jak on będzie mógł coś z tym zrobić, to jakby nikt wokół niego nie będzie głodny. I on jak był tym premierem, to stworzył taki program, który do tej pory działa i który to też był powielony w innych częściach Indii, który tam no po prostu jest tak, że dzieci dostają w Tamil Nadu darmowe posiłki w szkołach na taką ogromną skalę po prostu i to jest na tyle duży sukces, że nawet to było docenione przez UNESCO jakby na poziomie globalnym. Teraz jak się pojedzie do Tamil Nadu, to tam w stolicy tego stanu jest takie ogromne mauzoleum właśnie poświęcone temu aktorowi i on do tej pory ma właściwie, on już nie żyje od 40 paru, tam 30 paru lat, ale do tej pory jest mnóstwo nawet świątyń jemu poświęconych, bo to jest taka niezwykła postać i tak dalej. I on mi właśnie tą swoją charyzmą, tą swoją właśnie służbą innym ludziom strasznie ujął. W tym momencie, jak byłem w takim dołku z tą dziewczyną i tak dalej, i od tego się właśnie te moje takie prawie że fanatyczne oddanie temu indyjskiemu kinu zaczęło. Więc te Indie to się wzięły stąd, a że już miałem pod ręką Facebook, no to tam tłukłem przez parę lat tam jakieś komentarze pod tam profilach jakichś tam aktorów indyjskich. Jak się robi coś przez parę lat, no to wiadomo, że coś wreszcie z tego wyjdzie, no to po jakimś czasie jakiś tam indyjski dziennikarz się do mnie odezwał, tam zrobił on jakiś materiał, później się zrobił z tego jakiś wielki huk. No i później udało się tak, że tam dzięki wsparciu tej lokalnej gminy, tam Świdnica, z mojej okolicy, tam żeśmy pojechali do Indii. Ja spotkałem aktora, który grał tego wielkiego gwiazdora w jednym filmie biograficznym o nim. 2 razy go spotkałem. Normalnie gadałem sobie z nim i tak dalej. I do tej pory do tej pory ja mam na tyle dużo tych kontaktów na południu Indii, takich dosyć istotnych, że ja mogę sobie, no nie wiem, na przykład jest coś takiego jak Kerala Lok Sabha, to jest takie jakby światowe zgromadzenie Keralczyków dla diaspory keralskiej. Jestem sobie w stanie w 5 minut właściwie załatwić, nie wiem, przez tych ludzi, przez tych znajomych, którzy w Polsce mieszkają, jakiś kontakt do jakiegoś indyjskiego posła, czy jakiegoś indyjskiego polityka tu i teraz. Nie? Nieźle. Czy gdzieś można na przykład, nie wiem, czy to opisujesz właśnie na przykład na Facebooku, czy Znaczy na tak naprawdę wszyscy mi mówią, a ty powinieneś jakiś kanał na YouTube założyć, czy w ogóle, ale jak ktoś już chce coś z tych rzeczy południowoindyjskich zobaczyć ode mnie, to niech najlepiej wejdzie na Wikipedię i po prostu te niektóre południowoindyjskie artykuły, które ja napisałem o tych politykach czy aktorach tam poczyta. Nie? No, ten właśnie to wideo z tego kanału Podróży bez paszportu, to właśnie było po śmierci takiego wielkiego komunisty z Kerali, VS Achyutanandana w lipcu tamtego roku. I ja jak sobie wpiszę właśnie VS Achyutanandan, to tam zobaczysz kolosalny artykuł, który ja pisałem chyba ponad miesiąc, czy więcej nawet. Zebrałem właśnie wszystko, co jest o nim po angielsku w internecie. Wszystko. Dosłownie wszystko. Nie znam Malayalam, tego języka lokalnego, ale to jest, jeżeli chodzi o źródła anglojęzyczne, to jest
najpewniejsza biegła tego polityka w ogóle w internecie. W ogóle właśnie to też jest istotne w kontekście mormonizmu, bo jak się właśnie zacząłem fascynować tym południowoindyjskim kinem i ten akt, który mnie tak ujął, to ja tak wiesz, zacząłem skręcać bardzo mocno, stopniowo, ale bardzo mocno zacząłem skręcać politycznie w lewo. Coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej. A że tam na południu Indii, w tym stanie, gdzie ja tam też pojechałem, czyli w Kerali, od wielu lat bardzo silne jest są partie komunistyczne. Myślenie o lewicy czy o komunizmie, ono jest w dużej mierze ukształtowane nie przez te polskie doświadczenia, czy jakieś tam europejskie, tylko jak ja myślę sobie o komunizm, to myślę sobie właśnie o południu Indii i akurat tam na południu Indii w Kerali to właściwie wyszło tak naprawdę, nie? Demokratycznie, bez jakichś dyktatur i w ogóle bez jakichś wiele ekscesów, jakichś dziwnych rzeczy. Także tak, ja wiesz, nawet jak już byłem nawet jak już byłem w kościele jako mormon, to nawet wtedy, ja do tej pory to powtarzam cały, bo tak jest faktycznie. Ale ja nawet jak byłem takim, wiesz, 1,000,000% wierzącym mormonem, to na początku i w ogóle, to nawet wtedy mówiłem, bez jakiegoś tam specjalnego wstydu, czy w ogóle, że tak, ja jestem komunistą, nie? Właśnie pod wpływem tych doświadczeń indyjskich właśnie. Okej, to jest bardzo ciekawe. Ja tutaj przypomnę, Podróże bez paszportu to jest taki wywiad z tobą na ten temat dłuższy. Tak. Ewentualnie myślę, że tam widziałam, że na swoim Facebooku tam cię obserwuje Tak. tysiące, chyba 21 tysięcy No, 20 ludzi. Bartosz Czarnota, tak? Dobrze tak, powiedziałam? tak, tak. Więc możecie sobie zajrzeć. Nie wiem, czy odpisujesz na wiadomości, ale może Tak, jak ktoś tak, ładnie napisze, to tak. ty też odpiszesz, także tutaj polecamy się zapoznać. I teraz muszę się zapytać o coś. Przepraszam cię, bo ty powiedziałeś, że nawet jak byłem na 1,000,000% wierzącym mormonem, i to jest ciekawe, bo jako w twojej przygodzie ze Świadkami Jehowy, ty nie byłeś bardzo wierzący. Coś sobie wziąłeś, ale generalnie to była taka Tak. trochę zainteresowanie, Tak. trochę dziewczyna, trochę sobie to sprawdziłeś. A tutaj powiedziałeś, że byłeś wierzący, więc Tak. jak tu na scenę wchodzą mormoni i co się dzieje? Jako, że wiadomo, 20 lat mojego życia spędziłem na Wikipedii, to większość jakichś takich moich głębszych zainteresowań albo się zaczynała od Wikipedii, albo się jakoś manifestowała na Wikipedii. Więc w 2012 roku szukałem sobie jakiegoś tematu, żeby napisać jakiś kolejny artykuł na Wikipedii właśnie. No i znalazłem jakąś encyklopedię mormonizmu wydaną w USA. Taką porządną, akademicką książkę. No i napisałem artykuł o 2 wczesnych mormońskich przywódcach, o Orsonie Prasie i o Parleju Prasie. Wtedy byłem z tych artykułów zadowolony, teraz już nie był, ale od tego 2012 roku to się zaczęło i jak pisałem te artykuły, to mnie jakoś tak ujęło, ta kultura, ta historia i w ogóle, że no postanowiłem, że napiszę do tych misjonarzy mormonskich w Polsce, tylko że mój angielski wtedy był jeszcze taki sobie średni, więc jakby trochę ten kontakt był taki, no wiadomo, niezbyt udany po prostu, z racji na komunikację po prostu. Napisałem do tych misjonarzy wtedy w tym 12 roku, oni coś tam mi odpisali i wtedy jeszcze nie było, ta ich misyjna działalność nie była tak online jak teraz jest. Więc to jakoś tam umarło po paru tygodniach w świecie naturalnym, ale mnie gdzieś już takie ziarenko tego mormonizmu tak się gdzieś zasiało i tak jakoś już nie chciało gdzieś wyjść, że stało ze mną. I później jakoś w 2014 roku zdarzyło się tak, że ja bardzo poważnie zachorowałem i większość czasu wtedy zamiast na uczelni, na studiach, to spędziłem właściwie
albo u lekarza, albo w domu, bo właściwie cały czas albo kaszlałem, albo wymiotowałem, czy coś takiego. Więc byłem mocno odizolowany w ogóle od czegokolwiek. Co ważne też, co bardzo ważne też, mój ojciec był wtedy w Anglii, więc byłem trochę jakby od tego jego toksycznego wpływu uwolniony, bo jak mama była sama, to zawsze było jakoś się z nią można normalnie porozumieć i dogadać. Więc jakby czułem taką swobodę, że mogę jakby poodkrywać sobie jakieś nowe rzeczy, a też potrzebowałem jakiegoś wsparcia takiego mentalnego, bo miałem to przeziębienie i fatalnie się w ogóle czułem, bo to trwało miesiącami w ogóle. Miałem jakieś wentylacje, jeszcze okropne to było. No i wtedy już troszeczkę mówiłem lepiej po angielsku. Napisałem tam kiedyś jeszcze na tej kościelnej stronie mormońskiej był taki jakby czat wewnętrzny, że można było bez Facebooka, że w ogóle tam z nimi rozmawiać. Tam ktoś tam anonimowo podłączać z tej misji, to tam jest na Placu Świątynnym w Salt Lake City. No i wtedy zacząłem rozmawiać z jakimiś takimi chyba kobietami w średnim wieku, tak powiedzmy, nie wiem, około może 50 i tak rozmawiałem z nimi tak przez 3 albo 4 miesiące. Faktycznie mi tak emocjonalnie wtedy mi dużo pomogły, bo się czułem, wiesz, mniej schorowany, mniej samotny i tak dalej. One były takie bardzo mocno też zainteresowane, co się dzieje i tak dalej. I podejrzewam, że to było szczere, bo to jakby nie mam jakby powodów twierdzić, że to nie było szczere. No i wiesz, i wtedy tak jakoś właśnie na przełomie tego 2014 roku i 2015, ja i wtedy pierwszy raz miałem takie poważne myśli, że to może ja będę mormoną i w ogóle, nie? Ja tam pisałem z taką misjonarką, która już wróciła z misji do Stanów z Polski, ale służyła we Wrocławiu. No i ona chciała mi tam dać kontakt do człowieka, który wtedy był prezydentem gminy. Po raz pierwszy tak zacząłem na poważnie myśleć, że może ja będę właśnie tym mormonem. Tylko że znowu było ze strony rodziców nie. I rób sobie cokolwiek, obojętnie co, jedź sobie do tych Indii, tam pomożemy ci, obojętnie co, ale mormonem to masz nie zostałaś, nie. Ja muszę zadać to pytanie, w co wierzą mormoni? Bo ja myślę, że wiele osób nie wie. Ale widzisz, problem z tym kościołem jest taki, że tak naprawdę to on nawet, jakby sobie wpisała takie jakieś bardziej, poszukała takie jakieś bardziej akademickie publikacje o doktrynie mormońskiej, to w niektórych z nich znajdziesz takie stwierdzenie, że taka twarda doktryna, która jest i nigdy się nie zmieni, to jest właściwie tylko to, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, że nas odkupi i że mamy kochającego Ojca w niebie. To są tylko te dwie rzeczy właściwie. I to są te dwie rzeczy niezmienne i to jest takie bardzo typowe chrześcijaństwo i nic więcej, nie? Czyli wierzą w Jezusa, w zbawienie przez Jezusa, tak? No i w to, że jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego. No. To nie brzmi kontrowersyjnie. No właśnie. Tylko, że widzisz, Joseph Smith, ja cały czas muszę się tego nauczyć, żeby nie mówić o tym człowieku prorok Joseph Smith, bo ja miałem przez 5 lat, jak byłem w tym kościele, ja miałem obsesję na tym punkcie, nie wiem, może przez tę Indię, czy gdzieś tam hierarchię indyjską, czy cokolwiek, może przez to, że ja mam, że mnie przysięgają charyzmatyczne jednostki, ale ja zawsze się denerwowałem, jak jakiś misjonarz, czy jakiś członek kościoła mówił po prostu Joseph Smith. Ja się zawsze wkurzałem, jak wy możecie o tym Bożym proroku, o tym wielkim człowieku, o tym wybitnym człowieku, jak wy możecie tak bez szacunku w ogóle mówić, nie? Jak wy możecie, nie? Więc Joseph Smith był, o nim można powiedzieć wiele rzeczy, ale wydaje mi się, że krytycy mormonizmu nie doceniają dwóch rzeczy, jeżeli chodzi o tego człowieka. Jedna rzecz to jest taka, że był niezwykle charyzmatyczny, niezwykle charyzmatyczny, a druga rzecz to, że wbrew temu, co mówią niektórzy krytycy mormonizmu, świetnym filozofem, świetnym.
Świetnym filozofem. To musisz trochę nam wyjaśnić więcej tutaj. Dlaczego tak uważasz? Po prostu ten człowiek, który miał wykształcenie właściwie żadne i urodził się na jakimś amerykańskim zadupiu i właściwie był nikim. On był w stanie w taki sposób mówić o człowieku i o Bogu i w ogóle o wszystkim, że jego najbliższym współpracownikom to wiesz, szczęki opadały ze zdziwienia i nigdy nie mogli się, jakby z tego się otrząsnąć, bo byli pod takim wrażeniem. I ja miałem to samo wrażenie, jak w 2017 roku, jak już mówiłem w miarę po angielsku, kupiłem sobie taką książkę o Josephie Smithie autorstwa Richarda Bushmana. To jest mormoński naukowiec, ale bardzo taki profesjonalny i porządny. I tam jedną z mocnych stron tej książki jest to, że ona w bardzo taki porządny sposób wyjaśnia po kolei ewolucję mormońskiej doktryny. Tak step by step. No i faktycznie mormonizm zaczął jako taki zwykły, normalny, niczym się nie wyróżniając kościół, taki jaki wiele było w danym momencie i tak dalej. Miał taką zwykłą teologię, zwykłe rozumienie Boga i takie inne rzeczy. Natomiast skończył się w ogóle jakimś niezwykle wyrafinowanym, kosmicznym uniwersum, które jest, ono jest nawet teraz dla mnie, jeszcze mówiąc, imponujące. Naprawdę. To jest niezwykłe. Jak można w ogóle, moim zdaniem, każda religia, obojętnie która, każda religia to jest właściwie akcja jakiejś kreacji artystycznej właściwie. Więc nie ma czegoś takiego, czy religia jest prawdziwa, czy nie. Po prostu w jakiejś mierze to się w sumie nie różni od sztuki. Takiej zaawansowanej, ale mimo wszystko sztuki. No i tym artystą religijnym to Joseph Smith był święty. To wiesz, to jest człowiek, który potrafił wiesz, wziąć jakiś przypadkowy werset biblijny i tak go przekręcić, że otwierał z tego jakieś w ogóle cały nowych chrześcijan w ogóle. Więc generalnie jest tak, że trudno jest powiedzieć, w co ten Kościół wierzy. Pomijając właśnie te dwie rzeczy, o których wspomniałem wcześniej, między innymi dlatego, że jednym z podstawowych dogmatów tej religii jest to, że jest ciągłość objawienia. Czyli, Co to znaczy ciągłość objawienia? no, skoro wierzy, że Pan cały czas mówi przez swoich proroków, że jakby cały czas ma jakiegoś żyjącego proroka na ziemi, to każdy kolejny prorok ma jakby suwerenną władzę robić z tą doktryną, co mu się żywnie podoba właśnie. No, Ta doktryna się może zmieniać bardzo. ona się non-stop zmienia. Okej. Więc potem z tego wynikają te problemy różne. Chociażby to, że ten Kościół nie wie właściwie, kim jest dla niego Chrystus, bo nie wie. Że nie wie właściwie, kim jest dla niego człowiek, bo też nie wie. Że nie wie właściwie, jaka jest relacja między człowiekiem a Bogiem. Też tego nie wie. Jaka jest pozycja kobiet w tym kościele, to też jest niejasne. Czym jest kapłaństwo na przykład? To kolejna ciekawa rzecz właśnie, jak mormoni rozumieją kapłaństwo. Jak rozumieją? Rozumieją w ogóle jakoś? Pamiętasz Gwiezdne Wojny? Tak, oczywiście. No i pamiętasz tą moc od tych Jedi? To może się, i to takich wierzących mormonów można się spotkać z takim komentarzem, że właściwie no, kapłaństwo to jest taka trochę moc jak z Gwiezdnych Wojen właściwie. A dlaczego? Bo znowu, tak jak mówiłem, Joseph Smith miał tą niezwykłą zdolność, że z bardzo prostych rzeczy, z bardzo zwykłych rzeczy jakieś wszechświaty stwarzają, jakieś niezwykłe, cudowne wszechświaty właściwie stwarzają z niczego właściwie. No i podstawowa definicja kapłaństwa w mormonizmie to jest moc dana przez Boga, znaczy kapłaństwo to jest dana przez Boga moc, mężczyznom tylko dana moc, bo nie kobietom, żeby działać w imieniu Boga. To jest kapłaństwo. Czyli no, ta moc i upoważnienie, żeby działać w imieniu Boga, dostępne dla każdego ochrzczonego członka płci męskiej od 11 roku czy 12 roku życia wzwyż.
Czyli, że po prostu masz upoważnienie, żeby działać w imieniu Boga. Tylko, że w mormonizmie jest coś takiego jak klucze kapłańskie. To jest jakby upoważnienie. Ja jestem teraz w kościele niby cały czas. Jestem nauczycielem szkoły niedzielnej. Czyli tam daję te lekcje tam co 2 tygodnie, w niedzielę tam spić święty i tak dalej. Czyli ja jako nauczyciel szkoły niedzielnej mam klucze do sprawowania tego powołania. Czyli jakby mam upoważnienie do wykorzystywania kapłaństwa w obrębie tego powołania. No i jakby to pojęcie kluczy jest bardzo istotne. Nie można być wyświęconym do kapłaństwa w mormonizmie, tak jak w kościele katolickim, czy nie można, nie wiem, być mianowanym kapłanem, tak jak u Jehowy jest mianowanym starszym. Nie, w mormonizmie się kapłaństwo się ma, jakby się fizycznie miało do Ale jeśli jesteś mężczyzną tylko. Tak, tak. Czyli czy dobrze rozumiem, bo tak, w katolicyzmie są powołania i cała ta procedura, zostanie na przykład księdzem, u świadków Jehowy też musisz zrobić jakąś, powiedzmy, karierę i zostajesz na przykład mianowany na starszego, a u mormonów to też tylko mężczyźni, no ale to po prostu jest jakby ustawienie systemowe. Jesteś mężczyzną i masz możliwość bycia tym kapłanem. Tak, dobrze to rozumiem? Okej. Więc jeżeli chodzi o klucze, jeżeli jest możliwość posiadania kluczy wiesz, w powołaniu nauczyciela szkoły niedzielnej, to może mieć klucze jako, nie wiem, apostoł, wyżej i tak dalej, czy prorok i taki, te wszystkie inne szczeble przywódcy w kościele, do tego też są klucze potrzebne. Jak prorok jest prezydentem kościoła i tak dalej, to on też wykonuje tę władzę swoją jako proroka, mocą tego, że ma klucze do tego powołania, jakby, że ma tą możliwość administracyjną, żeby wykonywać to powołanie. To są te klucze po prostu. I on jakby w ramach posiadanej przez siebie władzy, prezydent kościoła deleguje tę władzę, którą posiada, na inne niższe osoby w hierarchii, które z kolei otrzymują klucze do działania w tych powołaniach, które on im da na przykład. No? I co najważniejsze, to nie tylko działa na poziomie struktury administracyjnej kościoła, to też działa w teologii, bo wierzy się, i to jest niezwykłe, wierzy się, że na przykład jak był stwarzany świat, organizowany, jak tam by mormoni powiedzieli, to że Jezus Chrystus tego dokonał, ale dlaczego? Bo miał klucze do stworzenia. Czyli, że oprócz tego, że masz klucze do nie wiem, jakichś banalnych powołań gdzieś w zwykłej gminie, to te klucze idą aż tak wysoko, że teoretycznie istnieją klucze zmartwychwstania i klucze stwarzania. Czyli właściwie na podstawie tej jednej bzdury, tej jednej takiej biurokratycznej bzdury z doktryny, że te klucze są upoważnione do wykorzystywania kapłaństwa, to możesz to rozszerzyć na to, że dlaczego kapłaństwo jest tak uznawane za takie święte w mormonizmie, bo wierzy się, że kapłaństwo to jest moc tak wielka, że teoretycznie taki zwykły człowiek, jak ja na przykład, może kiedyś w przyszłości, w jakimś kolejnym życiu dostać klucze, które mu umożliwią stwarzanie swoich ścian na przykład. No właśnie. Ja cię tu zatrzymam na chwilę, bo to jest bardzo ciekawe, ale mam wrażenie, że weszliśmy od razu na mormonizm dla zaawansowanych. A nasi słuchacze, sam wspomniałeś, że chyba około mamy 2000 wcześniej. Oficjalnie, tak. Nieoficjalnie i faktycznie 300. No ale nie mamy generalnie dużo tych mormonów w Polsce, więc przypuszczam, że wiele osób nie ma pojęcia, jak wygląda ich codzienność i w co wierzą. I ja bym chciała troszkę teraz zejść niżej na takie podstawy, czyli na przykład jakbyś miał, no bo wiesz, w co wierzą katolicy, wiesz, w co wierzą świadkowie Jehowy i tak to porównać na takiej zasadzie, czy wierzą w Trójcę, czy wierzą w Marię, takie wiesz, takie zbawienie, takie bardzo podstawy, nie? Pytaj po kolei, żebym się, że gdy grać nie bawi, po prostu pytaj, a ja po prostu powiem. No dobra, no to u katolików wiadomo, wierzą, że jest niebo, piekło, świadkowie wierzą, że będzie Armagedon i potem życie w raju. A jeśli chodzi o życie po śmierci albo to, co czeka ziemię w przyszłości, to w co wierzą mormoni? Po pierwsze, w mormonizmie nic nie może być normalne i
tak jak zwykłe chrześcijaństwo wierzy tam w niebo i piekło, to nie, to my musimy mieć inaczej. Jest w Doktrynie i Przymierzach w rozdziale 76 jest objawienie, które jest objawieniem o tak zwanych królestwach chwały. I ono mówi, że ogólnie każdy będzie zbawiony, wszyscy będą zbawieni, pomijając jakieś niezwykle nieliczne wyjątki. Natomiast istnieją trzy jakby poziomy, levele powiedzmy, nieba, które się różnią od siebie stopniem gorliwości tych, którzy do nich trafiają. Więc jest królestwo to najwyższe celestialne, to jest tam gdzieś wyjęte z jednego z listów Pawła, zdaje się, jakoś tam wymyślone, ten właśnie ta doktryna. Jest królestwo celestialne, to najwyższe, jest królestwo terrestrialne i telestialne. I w zależności od tego, czy ktoś na przykład był członkiem Kościoła, jak ktoś był wiernym członkiem Kościoła do końca życia i tak dalej, to trafi do tego najwyższego królestwa, do celestialnego. Jak ktoś był wierzącym chrześcijaninem, ale no nie w tym kościele, ale wierzył w Chrystusa, to trafi do tego niższego królestwa celestialnego, a jak ktoś tak nie bardzo, ale nie mówię jakieś morderstwem czy co, to trafi do tego najniższego celestialnego. Natomiast Joseph Smith powiedział, że chwała każdego z tych królestw, nawet tego najniższego, jest przewyższająca każde pojęcie obecne i tak dalej. Więc tak, jest niebo, natomiast tak naprawdę nie ma piekła, tak naprawdę jest tylko coś takiego, co się nazywa, to po angielsku jest outer darkness chyba, coś takiego. W ogóle te nazwy to są dla mnie, może ktoś się obrazi, jakiś mormon, ale trochę mi się kojarzą ze scjentologami te nazwy, bo one nie są takie, bo mamy telestialne, terestrialne i celestialne, nie? I to taka jest dla mnie taka abstrakcja, ale ja sobie kiedyś rozmawiałam z osobą, która była w Salt Lake City, w tym głównym centrum. No i tam opowiadała nam o tym, że mormoni właśnie zbierają wszystkie te dane nasze genealogiczne, tak? I tam padło coś takiego. Ja faktycznie, jak ostatnio szukałam swoich przodków, to się okazuje, że gdzieś tam w tych jest trochę zeskanowanych rzeczy. Tak. Ja bym chciała bardzo iść w ogóle do takiego centrum i Bo one są faktycznie merytorycznie solidne. tak, więc to jest taka ciekawostka, jakby ktoś szukał sobie przodków swoich, ale ja sobie czasem żartuję, że w sumie spokojnie, bo wszyscy jesteśmy zbawieni u mormonów. Czy tak można mówić? Tak. Natomiast jest jedna rzecz. Tak jak mówiłem, w tej religii nic nie może być normalne. Nic. Więc jest zbawienie, jest ta podstawowa rzecz, ale jest też wywyższenie. I co to jest wywyższenie? No właśnie. No właśnie skoro mamy teologię, która wierzy, że właściwie możesz mieć w jakimś scenariuszu właściwie moce boskie tak naprawdę, to masz też inne rozumienie tego, kim jesteś jako człowiek. Tak? Mówię jako jednostka po prostu. Tak naprawdę w mormonizmie, takim na serio mormonizmie, wierzy się, że każdy człowiek to jest Bóg w zarodku. To jest taki Bóg w embrionie jakby. No i właśnie od tego jest to wywyższenie. Zbawienie można osiągnąć indywidualnie, jako jednostka. Nie. Wywyższenie musi być osiągnięte grupowo i w rodzinie. Dlatego tak ważne jest dla mormonów, nawet tych, którzy za życia się nie ożenią czy coś takiego, żeby nawet pośmiać się być zaprezentowanym do kogoś, bo tylko wtedy mogą być wywyższeni, czyli właśnie mogą na ten level stawania się bogami wejść na przykład. Czyli tam jest bardzo duży nacisk na małżeństwo, tak? Tak. Bo bez tego właśnie urodzinienia się nie będziesz mógł w pełni zrealizować tego boskiego potencjału, który masz w sobie. Okej. Wracając jeszcze do tych takich podstawowych, takich naprawdę podstawowych rzeczy. U katolików i u świadków Jehowy jest Biblia,
Aha. Jaka jest święta księga u Mormonów? Biblia z zastrzeżeniem, że o ile została właściwie przetłumaczona, potem jest Księga Mormona, potem masz Doktrynę i Przymierza i masz perły wielkiej wartości, ale to nie jest to są te 4 stałe Pisma Święte w mormonizmie. Natomiast jako że wierzymy w żywych proroków, żyjących proroków, w jakimś w szerokim sensie każde słowo, które powie ten żyjący prorok, to jest Pismo Święte. Ciekawe. I oni się zmieniają i może jeden drugiemu kompletnie zaprzeczyć po w sensie. W praktyce tak, w teologii mówi się, że prorok nigdy cię nie zwiedzie na łanowce. No. Jakie są kluczowe zakazy? No bo to też nawiąże do świadków, wiadomo, krwi nie wolno, nie obchodzi się świąt, Aha. nie angażuje się w politykę. Tak. Jak to wygląda u Mormonów? Po pierwsze, nie można pić ani kawy, ani herbaty. Dlaczego? No bo, Jaka jest za tym wytłumaczenie? Bo to jest, wiesz... jest rozdział 89, sekcja 89 Doktryn i Przymierzy, gdzie tam jest właśnie powiedziane, że święci w dniach ostatnich dla własnego zdrowia i tam pożytku powinni się odżywiać tak i tak i tak i tak i tam jest parę różnych tam zakazów, nakazów i tak dalej. Między innymi jest, że tam trzeba oszczędnie jeść mięso, czego nikt nie przestrzega. Ale kawy przestrzegają. Ale czekaj, moment. Mhm. Ale jest w pewnym momencie, że nie można pić gorących napojów. Jak to było objawione, jak to było się okazało w druku, to tego to nie było powiedziane, co to te gorące napoje, co to w ogóle jest. Dopiero później, parę lat później, Hiram Smith, brat Josepha Smitha, stwierdził, że te gorące napoje to jest kawa i herbata. I przez pierwszych tam, nie wiem, z 50 lat istnienia kościoła to było tak przestrzegane na półwiska, tak niezbyt, ale tak od lat 30. XX wieku w czasie prezydentury chyba G. Granta to już było, że tak musisz, trzeba i w ogóle. Więc jest picie kawy i herbaty jest zakazane. Tak z ale twoich jest obserwacji? ale jest pewne ale. Mhm. Bo jest mnóstwo mormonów uzależnionych od Pepsi i od Coca-Coli. No bo nie jest gorącym napojem, tak? A ma nikotynę, no dokładnie. Okej. Kofeinę, tak, ale no nieźle. To jest taki paradoks trochę, nie? Że- Ja zawsze właśnie im mówiłem, że dla mnie to jest bez sensu. Ja nie mam, wiesz, ja nie miałem problemu nigdy z przestrzeganiem tego do momentu, jak widziałem to jakby logicznie, bo mi to, jak byłem nauczony, to mnie logicznie to wyjaśniono, tak bardzo normalnie, więc ja to też logicznie postrzegałem i wydawało mi się to takie normalne po prostu. Ale wiesz, ja się też zawsze, żeby była jasność, starałem właśnie nie pić Pepsi, nie pić coli i tak dalej. Bo tak myślałem, że to jest uczciwe. Jeżeli już nie pijemy tego, to nie pijmy też tego. No bądźmy jakoś logiczni po prostu. No i więc kawa i herbata to jest co? To jest raz. No i jest jeszcze to, że musisz płacić, znaczy powinieneś płacić z każdego swojego dochodu 10% plus wypadałoby, to jest dobrze widziane, żebyś płacił tę tak zwaną ofiarę postną, czyli jak masz ten post, że tam 24 godziny, czy ile tam możesz w ciągu jednego dnia w miesiącu nie jesz i nie pijesz, ten jeden dzień, to ten jakby koszt tego posiłku, tego napoju i tych innych rzeczy oddajesz na jakby ten fundusz, ten socjalny, powiedzmy, kościoła. Tak? I faktycznie ludzie płacą? Tak. I faktycznie wielu ludzi płaci nawet znacznie więcej niż jest wymagane jakby tym, ile tam niby trzeba. To tak sobie myślę, że nic dziwnego, że to jest całkiem bogata religia, jeśli jest obowiązkowa dziesięcina. Ja dopóki nie zacząłem mieć bardzo poważne wątpliwości, to płaciłem bardzo grzecznie. Bardzo. Ja w ogóle jak
Bo ja jak miałem te problemy z moimi rodzicami straszne, które mnie przecież doprowadziły w końcu do bycia ochrzczonym, to miałem też duży problem z tym, żeby założyć konto w banku. Bo raz mi odmówiono w ogóle założenia konta w banku, skandaliczne, ale jak już dostałem to moje konto w banku, jak płaciłem po raz pierwszy 10 tysięcy, to się popłakałem. No właśnie, wspomniałeś o tym, że zostałeś ochrzczony, więc teraz bym chciała zapytać znów tak bardzo tak, no mówię, jak się zostaje mormonem, no nie? Tylko jeszcze skończę, więc właśnie te rzeczy, które musisz robić, to właśnie jest te kawa i herbata i alkohol, wiadomo. No i ma jeszcze ta dziesięcina, no i masz prawo czystości moralnej, czyli po prostu wiadomo to jest bardzo takie typowo konserwatywno-chrześcijańskie myślenie o moralności. Nie? Tam zero masturbacji, zero takich Ale to muszę zapytać, bo ja słyszałam taką plotkę, może to jest nieprawda, Aha. że no wiadomo, no powiedzmy chyba w każdym wyznaniu takim, które uważa się za chrześcijańskie, no nie można, albo nie można uprawiać seksu przed ślubem, nie można. albo jest, no tak źle się na to patrzy. I ja słyszałam, teraz możesz mnie skorygować, że taką pogłoskę, że na przykład jak ktoś chce się wdać w romans, to potrzebuje trzeciej osoby, która będzie trząść łóżkiem. Nie, tak nie jest? Nie, to jest plotka? To już jest... Okej. Nie. Natomiast wiem, że w Utah, gdzie wiele mormonizm dominuje, są takie jakieś dziwne imprezy, czy coś takiego, że powiedzmy, że ludzie próbują się wyładować seksualnie bez masturbacji i bez uprawiania seksu. I to jest trochę... I kombinują. Jakieś osieranie się, jakieś dziwne w ogóle rzeczy. Dobra, czyli nie do końca tak jest, ale coś jest na rzeczy. Kombinują jak z tą kolą, czy tam Pepsi. Tak. Okej, dobra. Natomiast trzeba być uczciwym, że faktycznie jest jedna z dziewczyn, która mnie uczyła do chrztu jako misjonarka. W ogóle wspaniała dziewczyna, bardzo, bardzo taka dobra, bardzo porządna. Ona jest jedną z 11 rodzeństwa, 11. I ona, wiesz, ona mi też mówiła, że ona też w sumie tyle dzieci. Ona naprawdę jest jakiś odsetek mormonów, szczególnie w Utah czy w Idaho, którzy faktycznie mają autentycznie, szczerze, porządnie, tak solidnie w ogóle te rodzinne wartości, tak w taki zdrowy sposób po prostu, tak, bez jakichś tam wykrzywień. Natomiast, no wiesz, w Europie mormonów jest niewiele, więc to rodzi pewne pole do nadużyć, wiadomo, że rodzi, no. A widziałeś na Disneyu taki serial Sekrety mormońskich żon? Słyszałem, że jest i widziałem jakieś tam jego omówienia na tym kanale tego głównego krytyka mormonów w USA, tego Johna Dalina, ale nie widziałem tego serialu. Ja tam chyba obejrzałam jeden odcinek i wiesz, tak myślę, że to też jest pewien wycinek pewnego stylu życia i tak jak w innych religiach są osoby właśnie tak jak wspomniałeś, bardzo, bardzo wierzące, bardzo gorliwe, bardzo żyjące według pewnych reguł. Tak samo są osoby, które no mają luźniejszy stosunek do tego. No i tutaj wiadomo, pewnie też Disney chciał zrobić coś takiego kontrowersyjnego. No ale no to też właśnie pokazuje, że są naprawdę różne osoby w danej grupie. Plus to jest religia, która po pierwsze ja bym zaryzykowała, że praktycznie ma własny stan. To jest oczywiście upraszczam. Ma własne uniwersytety, mają ogromne pieniądze. To świadkowie Jehowy przy nich w Stanach, nie mówię w Polsce, to jest po prostu jakaś popierdółka. No. Zresztą ten system zarządzania finansami w mormonizmie jest tak skrojony, że tam nikt nie kontroluje tego w całości. To jest celowo tak pomyślane, żeby nawet prorok nie kontrolował tego w całości. To jest bardzo cwane, bardzo takie inteligentne, ale to jest właśnie u źródeł tego ogromnego bogactwa tej religii. Nie? I tak faktycznie Joseph Smith w pewnym momencie już pod koniec życia, ja mam wrażenie, że on już bardziej chciał być jakimś, wiesz, politykiem, a nie przywódcą religijnym. Jakoś pod koniec życia, już niedługo przed jego śmiercią, on był w ogóle w jakiejś takiej ceremonii w świątyni. Namaszczony chyba
na króla, proroka i coś takiego i w ogóle gdyby jeszcze parę lat pożył i gdyby nie było wojny między USA a Meksykiem z 1846 roku, to byśmy w tym momencie mieli w USA, nie byłoby USA jako takiego, tak jak znamy teraz, tylko byłoby, wiesz, USA i byłby jakiś mormonistan, to dosyć spory, na pograniczu Meksyku i USA i byłaby jakaś reszta. Ale Mormoni to jest grupa w historii USA, która najbliżej się otarła, to jest najbliżej do czego doszli w USA, do wytworzenia swojej własnej, rodzimej, białej grupy etnicznej po prostu. To w pewnym momencie już przestała być religia, to zaczęła być bardziej właśnie grupa etniczna. Właściwie jakiś, nawet jakiś naród właściwie. W ogóle jak ja przystąpiłem do kościoła, ja przez długi czas tak myślałem, że nie, ja jestem Polakiem, nie, jestem Mormonem. To jest najważniejsze, nie? Ciekawe to bardzo. Też mi się to kojarzy ze świadkami, że pierwsze to co, to jesteś świadkiem Jehowy, a no ewentualnie no mieszkasz w Polsce, czy w Niemczech, czy gdzieś tam, to jest inny temat. No dobra, Bartosz, jak się zostaje mormonem? No bo zakładam, że prawdopodobnie miałeś ten chrzest katolicki jako dziecko, bo tak się żyje. I ty zaczynasz się spotykać z tymi mormonami. Nie wiem, czy jest tam jakieś studium, czy jakiś proces konwersji? Jest taki podręcznik, on się nazywa po polsku Przyjdź, naśladuj mnie. Tam jest tam, nie wiem, powiedz 20 może lekcji, takich jakby o podstawowych naukach Kościoła i misjonarze jak nauczają kogoś, to jak już mają kogoś doprowadzić do jakiego kandydata do chrztu, to właśnie idealnie te lekcje powinny być wszystkie z tym kandydatem przerobione i później jak się już przerobi te lekcje z tym zainteresowanym i on tam zacznie też chodzić na nabożeństwa, chyba jest wymóg, że żeby ktoś był ochrzczony, to musi wcześniej być na co najmniej 3 nabożeństwach. No i po przerobieniu tych 20 lekcji i pojawieniu się te 3 razy w kościele, generalnie ma się wywiad do chrztu tam z jakimś misjonarzem, gdzie on tam sprawdza po prostu twoją znajomość tych podstawowych doktryn i jakby twoje motywacje, dlaczego i tak dalej. Chcesz tam przystąpić. No i wtedy już dostajesz termin chrztu i tam niedługo później jesteś ochrzczony. Ja się tak złapałam za głowę, bo właśnie sobie wpisałam to przyjdź, naśladuj mnie i mnie przekierowało do strony internetowej. Ona jest tutaj, widzę, że jest dużo materiałów na stronie obecnie. I złapałam się za głowę, bo ta strona strasznie mi przypomina stronę Świadków Jehowy, ale ponieważ Mormoni jednak, no wiadomo, tutaj jest przetłumaczone na polski, są znacznie bogatszą religią. Mi się wydaje, że kopiowanie jest z tej strony, że oni kopiują od Mormonów ich rzeczy. A to w ogóle jest prawda, że jeden z obecnych członków ciała kierowniczego jest byłym Mormonem? Nie spotkałam się z tym. Ten Kenneth Cook chyba. Wiesz co, zobaczymy, czy coś jest, ale ja się osobiście nie spotkałam. Ale chyba, znaczy może, ja nie mówię, że nie był, po prostu wiesz co, na stronie głównej nie spotkałam się z tym, ale na Reddicie piszą, że tak. Więc... No bo już tak trochę się mówi o jakiejś, nie wiem, mormonifikacji tego Jehowy właściwie. No to jest na pewno ciekawy wątek. Tak, no jak robiliśmy kiedyś materiał o tym, jak się chrzci dzieci i tam Mormoni też mają swoje takie bajeczki dla dzieci. Okay. No to tak właśnie przeglądaliśmy tę stronę i mieliśmy takie, to jest nawet te same czcionki są zastosowane, czasem mam wrażenie. I układ, wszystko, ta strona też taka biało-niebieska. No ale i tak się zastanawialiśmy, kto od kogo kopiuje. Oczywiście tutaj, żeby nie było, że powielamy jakieś plotki, my nie wiemy, czy Kenneth Cook, czyli członek ciała kierowniczego Świadków Jehowy, był mormonem, bo to jest trudne do zbadania. Także plotki są, że może był, ale może jak ktoś wie, to nam napisze komentarz. No dobra, czyli tak, masz tą książkę do przerobienia, musisz się pojawić na nabożeństwach, co chyba nie jest proste w Polsce, bo nie ma za dużo takich miejsc spotkań. Jak to wygląda? Znaczy pamiętam, że jak ja byłem nauczony, to był COVID, więc to było trochę co innego, więc jakby te
wymaganie wtedy było jakby zdjęte. Nie musiało być fizycznie, mogą być na Zoomie, ale w praktyce obecnie już poza COVID-em tak faktycznie musisz się pojawić te 3 razy, a jak się nie pojawisz, to będzie odbrane, że no to wychodzi, że ci nie do końca zależy, to tam, no to nie będziesz tam mormonem po prostu. W tym kościele jest bardzo ważne, wiesz, poświęcanie się. I gdzie taki chrzest się odbywa? Akurat mój się odbył w kaplicy mormońskiej w Warszawie. Jedyny wolnostojący budynek mormoński w Polsce całej. Ale tak normalnie to odbywa się albo na basenie zwykłym, albo w jakiejś rzece, albo nie wiem, w jakimś jeziorze. Różnie, różnie. I tam jest chrzest przez pełne zanurzenie i on musi być dokonany przez, oczywiście on jest dokonywany mocą kapłaństwa, bo wszystko w tym kościele jest robione mocą kapłaństwa, bo to jest jakby ta święta siła, która ten kościół teologicznie napędza po prostu. Czyli, a czy ja jakbym chciała na przykład zobaczyć, jak wygląda takie nabożeństwo, to bym mogła wejść z ulicy, czy nie? Tak. Okej, bo gdzieś też możesz mi skorygować. Słyszałam kiedyś takie coś, że do takiej świątyni gdzieś to nie mogłabym wejść. Bo to jest różnica. Jest kaplica i jest świątynia. Dobra, to wyjaśniaj. No bo mamy, nie wiem, pewnie kilkanaście tysięcy, czy tam kilkadziesiąt tysięcy kaplic na całym świecie, ale też są świątynie. No i tak naprawdę są dwa mormonizmy. Jest mormonizm ten zwykły, gdzie nie ma świątyni, jest ten mormonizm zaawansowany, świątynny. W całej kulturze mormońskiej ta świątynia jest centralna w ogóle. Świątynia jest tak święta, że o niej się w ogóle nawet nie mówi poza świątynią w ogóle. A jeżeli już tak bardzo cicho i bardzo tak... Takie tabu trochę. Dokładnie. A autentycznie to jest bardzo ostro przestrzegane i pilnowane. Nie mówi się. Nie mówi się, co tam się dzieje. Nie mówi się... właściwie nic się nie mówi. Jedyne rzeczy, które są dostępne, to takie poglądowe materiały udostępnione przez Kościół. Takie, żeby powiedzmy publika zobaczyła, jak tam to wygląda w środku, jak jest ładnie, ale nic poza tym. I jak ja teraz zacznę mówić, co tam się faktycznie dzieje, to oni mnie już tak wyklną. To już jest twoja decyzja właśnie, czy chcesz być wyklęty, czy nie, ale nie zmuszamy. Znaczy jesteśmy ciekawi oczywiście, ale też wiemy, jak to jest, gdy jest grupa religijna, która no, chce zachować swoje tajemnice. Więc to już jest twoja decyzja. Znaczy wiesz, faktem jest, że jest bardzo dużo niesprawiedliwych i głupich uprzedzeń wobec mormonów w ogóle. I to jest, ta grupa była bardzo ostro prześladowana w historii, była bardzo, wiesz, nękana, nawet w Missouri był wydany nakaz eksterminacji mormonów jako jedynej grupy w historii USA, która żeby była dosłowny holokaust mormonów. I on był dopiero zdjęty, to prawo było zdjęte po jakichś bataliach sądowych w latach 70. XX wieku. Więc ta grupa ma ogromną historię traumy wewnętrznej i prześladowania. Ogromną. Bo pamiętajmy, że Joseph Smith został zamordowany. I mówi się, że zginął męczenną śmiercią. Więc to stąd wynika jakby to obsesyjne pilnowanie w tym kościele właśnie, żeby tych powiedzmy sekretów, chociaż to nie są sekrety, ale żeby ich nie wypowiadać po prostu. Zawsze się mówi, że świątynie nie są sekretne, czy są tajne, tylko są święte. Not secret, but sacred. Więc to znaczy, wiesz, ja sobie pomyślałem ten wywiad jako narzędzie, żeby się odciąć poniekąd. Ja też nie mam jakoś specjalnie złudzeń, że
że jak już odejdę, to jakoś nie spodziewam się specjalnie, żebym miał jakieś kontakty z ludźmi stąd, nawet jeżeli byli bardzo bliscy. Więc w sumie ja i tak niezbyt wiele ryzykuję tak naprawdę. Natomiast jedna rzecz, dla której się waham trochę, czy mówić o tym, co się dzieje w Świątyni, czy nie, to wynika nie z tego, że to jest jakieś takie, jakie nie jest, tylko dlatego, że ktoś, kto nie rozumie mormonizmu na poziomie takim zaawansowanym, takim wiesz, level hard, to on po prostu nawet nie będzie wiedział, o co tam w ogóle chodzi. Tam jest bardzo dużo symbolizmu, bardzo dużo tej ezoterycznej teologii, która jeszcze wywodzi się od Josepha Smitha, bardzo dużo wpływów masonerii, bardzo dużo tego głęboko tkwiącego w mormonach przekonania, że tak naprawdę człowiek jest Bogiem, tylko że jakby na początku swojej drogi. Więc wiesz, Mógłbyś tłumaczyć, ale ludzie, pewnie ja też bym niekoniecznie zrozumiała, co tam się dzieje, Tak, no nie? Tu tak. trzeba by trochę prawdopodobnie samemu się pozagłębiać w całe to uniwersum. Pytałaś się o tą naturę Boga na początku i tak dalej. Joseph Smith w 1864 roku, parę miesięcy przed swoją śmiercią, w kwietniu, stracił takiego swojego bliskiego przyjaciela, który się nazywał King Follett. No i tam on wpadł do studni, biedak tam zmarł, osierocił ileś dzieci. Taka tragedia po prostu. No i on, Joseph Smith, na pogrzebie tego swojego przyjaciela miał przemówienie. Jedno, potem parę dni później kolejne i to kolejne przemówienie, chociaż nie było w dniu pogrzebu, jest znane jako przemowa z pogrzebu Kinga Folletta. I tam w tej przemowie z pogrzebu Kinga Folletta Joseph Smith mówi wprost, że Bóg Ojciec, ten stworzyciel wszystkiego i tak dalej, Bóg Ojciec był kiedyś człowiekiem, takim zwykłym, normalnym, zwyczajnym człowiekiem. Więc nie da się zrozumieć mormońskiej świątyni bez zrozumienia tego, że na tym fundamentalnym poziomie mormonizm to nie jest takie zwykłe chrześcijaństwo, że jest Bóg, jest człowiek, tyle. Nie. W takim głębokim, zaawansowanym mormonizmie każdy jest na pewnym poziomie, jest Bogiem i na pewnym poziomie każdy jest wieczny. Każdy. Wszyscy. I jakby o różnicy między, nie wiem, Bogiem czy jakimiś różnymi ludźmi, to są tylko różnice poziomu, ale nie tej natury boskiej i tak dalej. Więc mormonizm, taki najgłębszy mormonizm, to nie jest chrześcijaństwo. Mormonizm na takim najgłębszym filozoficznym poziomie to jest taka bardzo głęboka afirmacja człowieka i tego, że właśnie wszystko może. Jako jednostka, jako człowiek, jako byt po prostu. Ale ja tak przerwę ci na chwilę, tak tego słucham, to mam wrażenie, że to jest taka to jest taka refleksja, możesz mnie potem skorygować, bo taka zupełne przeciwieństwo tych takich religii umartwiających się. Tak, To jest tak. taka religia, bym powiedziała, mocy, trochę mi się kojarzy to z coachami, z takim amerykańskim podejściem. Możesz wszystko, tutaj możesz właśnie zarobić, możesz, nie wiem, swoją pracę tutaj czerpać korzyści ze swojej pracy, bo ty jesteś, ja tak to upraszczę, Bogiem, a na przykład w wielu religiach jest takie, no ty jesteś prochem marnym, do niczego się nie nadajesz, idź tam w kąt Tak. i płacz, albo leż krzyżem. No, Czy tak dobrze to zrozumiałam? Tak. W księdze Mormona gdzieś jest napisane, że człowiek jest na świecie, żeby miał radość. Po prostu. Więc faktycznie mnie zawsze w katolicyzmie wadziło do takie wielbienie cierpienia u katolików po prostu. Ja tego do tej pory tego nie cierpię. To jest bezsensowne w ogóle. Szczególnie wiesz, w sytuacji takiej jak moja, gdzie ja wiem, że to jest cierpienie. To wiesz, to nie jest jakaś teoria dla mnie. Bez sensu jest dla mnie, jeżeli jakaś religia zafiksuje się na cierpieniu i uważa, że ono jest jakieś pożyteczne, czy dobre, czy w ogóle. Nie. Cierpienie jest po to, żeby
żeby je, wiesz, eliminować po prostu, żeby je wyganiać z życia, nie? Nie żeby go unikać, bo jest potrzebne, tylko żeby, kiedy można, to żeby jego nie było po prostu, nie? I tutaj, wiesz, w mormonizmie też się nie wierzy, dlatego się też nie wierzy w grzech pierworodny. W zasadach wiary jest napisane wprost, że człowiek jest odpowiedzialny tylko za swoje grzechy, nie za grzech Adama. To jest bardzo ciekawe i faktycznie jakbyś kiedyś założył ten kanał na YouTubie, pierwszy polski mormon, tak sobie wymyśliłam roboczy tytuł, znaczy, wiesz, bo tutaj naprawdę byśmy mogli o tych wierzeniach rozmawiać i tak byśmy nie poruszyli wszystkiego. Zerknij sobie właśnie na tą przemowę z pogrzebu Kinga Folletta, ona jest po angielsku. King Follett Sermon. Jak ja ją czytałem pierwszy raz, to ja się popłakałem. Ja czytałem i aż musiałem sprawdzić, czy to faktycznie Joseph Smith powiedział, bo to mi się wydawało tak spektakularne, tak rewolucyjne, tak niezwykłe, tak, wiesz, jakieś zmieniające myślenie, że... Ja to sobie przeczytam, bo to długie jest, sobie zostawię tu otwarte. No tak jak mówię, to jest wszystko dla nas, myślę, w tej kulturze europejskiej. Ja tak to uproszczę, no bo wiadomo, no ja nie byłam katoliczką, ale powiedzmy, że gdzieś tam w tym wszystkim dorastamy i tych mormonów naprawdę jest stosunkowo mało w Polsce. Świadkowie Jehowy są trzecią religią pod względem liczebności, a i tak ludzie mają pełno mitów na ich temat. Tak. Więc to jest na pewno bardzo ciekawe, nawet wiadomo, ty jednak ucinasz trochę kontakt, więc zaraz przejdziemy do tego, co się stało, jak wyglądało twoje życie jako mormon i co się stało, że dzisiaj o tym opowiadasz. Ale ja myślę, że dla wielu osób to może być bardzo fascynujące i taki temat do zagłębienia. Dlatego ja powiedziałem na początku, że krytycy Kościoła nie mają racji, jak mówią, że to był tylko Hochstapler, że to był tylko jakiś manipulant. Nie. To był faktycznie wybitnie uzdolniony myśliciel, filozof, coś takiego, nie? Z niezwykłą charyzmą, jako też polityk. Bo, wiesz, nie można krytykować człowieka, ale nie powinno się go nie doceniać, tak? To wiesz, to jest, wiesz, dlaczego mówiłem wcześniej, że ja się nawet teraz uważam za komunistę, bo tak jest po prostu. Więc ja jestem jakby naturalnie wobec religii niechętny i sceptyczny. I jeżeli mnie ta religia przyciągnęła właśnie tym, że ona nie była takim zwykłym chrześcijaństwem, takim konwencjonalnym chrześcijaństwem, tak? Więc tutaj to jest religia, gdzie możesz mieć nawet w obrębie doktryny możesz czegoś nie wiedzieć po prostu, tak? Możesz czegoś się domyśleć, albo możesz na jakiś temat spekulować po prostu i nikt się na to nie ukaże, tak? Bo tutaj po prostu to jest paradoks, bo z jednej strony to jest system, który cię mocno więzi tak realnie, ale z drugiej strony na poziomie intelektualnym, gdyby załóżmy, gdyby nie miał tego społecznego doświadczenia mormonizmu, tak jak teraz mam, tego negatywnego, to gdybym nie był w tym sosie mormońskim z tymi ludźmi i tak dalej, to na poziomie tej filozofii, to ja dalej bym bardzo mocno myślał po jakby tą religią, bo ona może być niezwykle uwodząca intelektualnie po prostu. Ja wspomniałem tam w mailu tego filozofa mormońskiego Trumana Gibassera. Ja mam w ogóle kontakt z jego córką na Facebooku, też miałem, pewnie teraz nie będę miał. Ale jakbyś posłuchała sobie tych jego wykładów o tej doktrynie mormońskiej, to byś pewnie w pewnym momencie siedziała, a tak miała buzię otwartą. No właśnie, więc teraz co się stało? No bo ty wziąłeś chrzest, ochrzcili cię. No ale właśnie, jest doktryna, która mówisz, że uwodzi, która może być jakąś pożywką dla takich filozoficznych rozważań, no ale jest też życie. Tak. I jak wygląda to życie? Pamiętajmy, że tego się nie da oddzielić od tej mojej historii z rodzicami niestety. I przez te pierwsze
nieco ponad półtorej roku w kościele. Ja żyłem po prostu w piekle, bo mój ojciec dawał mi tak sobie znaki, że w pewnym momencie musiałem po prostu napisać do sądu i przyjechała opieka społeczna, była interwencja. Zakładali mi już niebieską kartę, nie założyli, bo nie chcieli się przesłuchać świadków tych moich i była sytuacja była dramatyczna. Ja przez te pierwsze półtorej roku tej mojej bytności w kościele, ja się tego kościoła trzymałem kurczowo jak tylko mogłem, bo to była jedyna rzecz, która mnie jeszcze przy normalności i przy normalnym życiu trzeba gdyby nie mormonizm wtedy, to w tym momencie bym podejrzewam był nie tutaj, tylko bym był w jakimś w szpitalu psychiatrycznym albo w jakimś domu opieki, więc przez te półtorej roku, mimo że byłem odizolowany i zamknięty właściwie przed światem, to ta religia to była taka jedyna odskocznia dla mnie. Ja wtedy tą wspólnotę kościelną, mormońską, tak najbardziej intensywnie czułem. Naprawdę i to nie da się tego przecenić, jak to było dla mnie wtedy ważne i ile dla mnie to wtedy znaczyło i dlaczego ja miałem taki, jak już potem wyjechałem od rodziców w lipcu 22 roku, dlaczego ja miałem taki przez długi czas taki bardzo idealistyczny wizerunek mentalny przeciętnego członka kościoła, bo po prostu przez długi czas członkowie kościoła byli dla mnie jedynymi ludźmi, którzy się ode mnie nie odwrócili, którzy ze mną byli, którzy ze mną płakali i w ogóle jak było źle, pomagali jak było trzeba. Naprawdę. I to jest, to ja mogę krytykować Kościół teraz, a to będzie zawsze prawda, że gdyby nie oni, to w tym momencie bym tutaj nie był. Tak? Gdyby oni mi dali szansę na to, żeby być niezależnym po prostu. Nie? No, natomiast więc przeniosłem się w tym lipcu 22 roku do Legnicy. Kościół wynajął mi mieszkanie w Legnicy i opłacał to mieszkanie przez długi czas, aż do końca 24 roku, cały czas. Opłacili mi tam opiekę, w ogóle zajęli się mną bardzo porządnie, bardzo kompleksowo. Mnóstwo dla mnie zrobili, mnóstwo. To wiesz, to nie można tego podkreślić wystarczająco wiele razy, bo to tak faktycznie było, że gdyby nie oni przez te pierwsze parę miesięcy, to ja bym tam zginął w ogóle, no naprawdę. Więc ja miałem takie głębokie przekonanie, że wiesz, ja to taki wiesz, z przekonania komunista, wiesz, wreszcie trafiłem do jakiejś grupy, która jest taka, wiesz, mocno równościowa, mocno taka prospołeczna, która faktycznie troszczy się o drugiego człowieka, która faktycznie jakby widzi te moje starania i je docenia i tak dalej. Więc ja dałbym się pokroić w ogóle za Kościół, ale miałem też do tego podstawy, dlatego że autentycznie w moim życiu codziennie widziałem, wiesz, że faktycznie nie wiem, nawet ja jak zrobiłem w Majki na przykład, to przecież przyjeżdżał ktoś i wycierał mi jak było trzeba, tak? I ileś tam tygodni, miesięcy z rzędu, nie? Więc ja miałem niezwykle wysokie oczekiwania wobec tego, kim ja powinienem być jako członek Kościoła, ale też miałem bardzo wysokie oczekiwania wobec tego, kim inni członkowie Kościoła powinni być i jak powinni się zachowywać. Ja z tych moich fascynacji indyjskich, tą lewicą i komunizmem wyniosłem to, że na południu Indii tam są tacy bardzo przekonani komuniści, którzy pozwalają całe swoje życie jakby kształtować tak żeby być takimi, wiesz, idealnymi komunistami. To tak samo ja przeniosłem ten wzorzec z polityki na Kościół i faktycznie przez długi czas widziałem, że to się zgadza. Po prostu jak ktoś coś mówi, że mamy służyć drugim, to faktycznie to tak jest, nie? Faktycznie to nie jest hipokryzja, faktycznie tak to działa i faktycznie przez pierwszych parę miesięcy było świetnie. Była taka nawet sytuacja jedna,
Pamiętam, wracałem kiedyś z kościoła, taki jeden Ukrainiec z kościoła mnie odwiózł i tam on miał taką małą córeczkę i żeby tam, jak się dojeżdżę do mojego domu, to tam trzeba taką bramę otworzyć do tego kompleksu. No i ta córeczka wtedy się popłakała. Dlaczego? Tak bardzo chciała otworzyć te drzwi i tak bardzo chciała służyć drugiemu człowiekowi, bo ją tak Kościół tego nauczył, że jak ojciec jej to otworzył, czyli odebrał jej prawo do tej służby, to się popłakało dziecko po prostu. Więc przez tych pierwszych parę miesięcy faktycznie oni stanęli na wysokości zadania i faktycznie, no szczerze mówiąc, żyli jak tacy prawdziwi naśladowcy Chrystusa i autentycznie nie miałem żadnego powodu obojętnie jak na to patrzeć, żeby mieć jakieś, wiesz, jakieś, nie wiem, wątpliwości czy cokolwiek. Natomiast pierwsza rzecz, która zaczęła mi nie grać, to nie była jakaś praktyka, tylko teologia. Tak jak właśnie mówiłem, że ten Kościół nie ma porządnej teologii i nie ma porządnego spojrzenia na Chrystusa. Wiadomo, ja napisałem mnóstwo artykułów o mormonizmie na Wikipedii, więc chciałem być taki systematyczny i solidny, napisać to jest takie, wiesz, najważniejsze. No i kiedyś próbowałem się wziąć do artykułu Jezus Chrystus w mormonizmie. I tam założyłem sobie ten brudnopis, tam siadłem do roboty i tak wiesz, patrzę na te materiały różne, patrzę, czytam je. I szczerze mówiąc nie rozumiem. Jakby nie wiem w ogóle gdzie jakby w tym, wiesz, bardzo kosmicznym świecie teologii Josepha Smitha, gdzie w ogóle jest miejsce na Jezusa. Nie wiem, to było jakieś bez sensu. Wiesz, nie rozumiałem jakby, to w końcu, wiesz, on jest bardzo ważny, czy jest poboczny, to jest centralny, czy jest taki, wiesz, na doczepkę. I wiesz, czytałem, nie rozumiałem tego teraz, nie rozumiem tego w tym momencie i uważam, że Świadkowie Jehowy właśnie mają tą przewagę nad mormonami, że akurat tą kwestię mają normalnie, logicznie, z mojego punktu widzenia wyjaśnioną. Powiedz mi, co to jest za religia, która twierdzą, że jest, wiesz, podąża za Chrystusem, nawet nie wie, kto to jest Chrystus. Nie wie, po prostu, nie wie. No ale mają na stronie w logo mają Chrystusa. No ale to są takie No, gierki mentalne, no. tak. Więc, no co, no po prostu, no nie sklejało mi się tego kompletnie. W ogóle parę dni przed tym, zanim się wyniosło od rodziców, parę dni zanim już byłem, wiesz, w ogóle otoczony przez Kościół kompletnie, ale jakby na wolności, to miałem właśnie taki dosyć głęboki kryzys wiary, powiedzmy, ten pierwszy raz, no bo nie umiałem sobie tego jakoś pokonać, gdzie ten Jezus w ogóle jest i o co w ogóle chodzi. No nie, po prostu nie. I tam rozmawiałem wtedy z jakimiś tam protestantami, jakimiś różnymi. Oni mi tam wrzucali jakieś wersety z Biblii, ale to mnie jakoś nie przekonywało, bo to też nie było specjalnie jakoś jasne. Mi chyba zostało to przekonanie wzięte od tej dziewczyny właśnie od świadku, że mnie do tej pory jakoś po prostu nie przekonuje i wydaje mi się, że to nie trinitarne rozumienie Boga jest jakieś takie logiczniejsze po prostu. No więc mi mówili też bo się pytałem właśnie na początku, jak zostawałem właśnie, byłem uczony jako ten zainteresowany w mormonizmie, czy wierzymy w Trójcę. Nie wierzymy w Trójcę. No dobra, ale tak naprawdę to nie jest takie jasne, bo oni nawet nie wiedzą w co oni wierzą, jeżeli chodzi o to, tak? Nie wierzę po prostu i no, nie umiałem sobie tego pokładać w ogóle i nie pokładałem. Natomiast co zrobiłem jako taki dobry, wierzący mormon, wziąłem sobie jakieś tam przemówienie jednego z apostołów, Bruce'a R. McConkie, właśnie o policji Chrystusa,
w doktrynie i sobie tam słuchałem tego przemówienia, tak było, jak ono mi zagłuszyło jakieś te moje wątpliwości. Nie? Ale one nie zniknęły. Ja do tej pory jakby nie bardzo, nie uważam, żebym rozumiał to miejsce Chrystusa w doktrynie, dlatego że może tylko tutaj jakby lekko wspomniał o świątyni. Jak masz te jakieś te ceremonie świątynne, tam masz narrację do tych ceremonii świątynnych, to tam jeszcze w tej wersji świątyni, gdzie ja byłem pierwszy raz, bo to się zmienia, ale w tej pierwszej wersji, w której ja byłem, to było powiedziane, że Zbawiciel został nam zapewniony jakby jakiś produkt właściwie. Jakieś coś ubocznego właściwie wobec tego całego procesu. Jakby nie ma, nikt mnie nie przekona, że w takim mormonizmie na serio Jezus jest centralny, bo nie jest. Chociażby dlatego, że jak Mormon czyta Stary Testament, jak tam słyszę o Jahwe w tym, czy tam o Jehowie, powiedzmy, w tym Starym Testamencie, to to wedle niego i wedle Kościoła ten Jehowa, czy ten Jahwe Starego Testamentu, to jest Jezus. Czyli co zrobił Joseph Smith? Joseph Smith bardzo sprytnie rozciągnął Jezusa na całą Biblię, Stary i Nowy Testament. A po co to zrobił? Żeby zrobić miejsce na tego Boga człowieka, Boga Ojca, który był człowiekiem, a stał się Bogiem kiedyś tam, który jest właśnie nad tym Jezusem, tak? To faktycznie taki paradoks, no bo znaczy ogólnie w wierzeniach chrześcijańskich, no Jezus jest Bogiem, u świadków oczywiście nie, no ale jest Jehowa jako ten Bóg, a tu jednocześnie Jezusa rola jest trochę wywyższona, trochę trudne słowo. Zmarginalizowana. Dokładnie, tak jakoś, ja mam problem, jak jest dużo ry w słowie. Taki właśnie paradoks, nie wiadomo, taki kot Schrödingera. Jest i nie ma. Tym bardziej, że jak się porozmawia z Mormonami, to faktycznie oni autentycznie wierzą, że tutaj mają tą więź z Jezusem. Tylko, że ja tego jakoś nie czułem. No, wiesz, oglądałem sobie, nie wiem, Quo Vadis na przykład. Wiesz, o pierwsze chrześcijana w końcu. I tak sobie myślę, o fajnie, no Jezus tu, Jezus tam i w ogóle. I tak fajnie było, tak przyjemnie było, tak wiesz, tak jakby było, tak się czułem włączony w tą narrację tego Quo Vadis. Ale sobie myślę, ale to my właściwie wierzymy w tego Jezusa, czy nie? Czy on jest tak przyklejany na doczepkę, żeby gdzieś był, żeby się jakby podkleić pod takie szersze chrześcijaństwo. Bo jakby jak weźmiesz te wszystkie, wiesz, bajeczne teorie teologiczne Josepha Smitha, które są bardzo imponujące, wiesz, o tych wiecznych inteligencjach, które nigdy nie były stworzone, są wieczne i tak dalej, które są w każdym z nas. Tam nie potrzebujesz w ogóle jakiegoś Jezusa. Po co ci to w ogóle? Masz tego, wiesz, Boga człowieka, co był człowiekiem, stał się Bogiem. Masz to rozumienie, że każdy będzie z nas kiedyś, jak będzie posłuszny, będzie dobrym mormonem, to będzie Bogiem. Będzie miał te swoje, wiesz, fantastyczne mocy do stwarzania i tak dalej, zmartwychwstania, czegokolwiek. Tam nie potrzebujesz Jezusa w ogóle. Tam jedyne miejsce, gdzie potrzebujesz Jezusa, to jest ktoś cię musi zbawić, to przyjdzie taki Jezus, tak przydrepta, zbawi cię, odbędzie swoje, umrze na tym krzyżu i jakby do widzenia, nie potrzeba więcej. To okej. Ale wiesz, to może brzmieć jak żart, ale przecież w tych ceremoniach świątynnych, które są, te teksty tych ceremonii świątynnych też są uznawane za święte. To jest też w tym szerokim rozumieniu, to też jest Pismo Święte. Te ceremonie świątynne, te teksty, bo one są osobne, one nie pochodzą ani z Biblii, ani z tych innych Pism Świętych. Tam wprost jest powiedziane, że zapewnimy wam Zbawiciela. Czyli jakby dostarczymy wam narzędzie, żeby się zbawić. To tam przed tą reformą, tą późniejszą chyba z 21 roku, teraz tam jest trochę więcej Jezusa w tych ceremoniach, ale przed tą reformą tam była tylko ta właśnie, że tam wiesz, bo znaczy, dobra, powiem jeszcze tyle, co tam można bez obrażenia nikogo powiedzieć, bo jak generalnie masz te ceremonie świątynne, to ta główna ceremonia świątynna, czyli to obdarowanie, to jest jakby takie
powiedzenie od nowa tej opowieści o Adamie i Ewie i o raju i tak dalej. Ta jest pierwotna opowieść z księgi rodzaju. No i tam w pewnym momencie masz, wiesz, jest sobie Adam, później jest sobie Ewa. W ogóle wcześniej jest dopowiedziane, że Adam był w tej preegzystencji Michała Archaniołem w ogóle. No ale jest tam sobie Adam, Ewa, później się pojawia ten szatan, tam wiadomo kusi, oni tam ulegają temu, co jest w ogóle widziane w mormonizmie jako coś pozytywnego, nie negatywnego, dlatego że gdyby oni nie mieli tego upadku, to nie mieliby tej możliwości, żeby być ludźmi w pełni i żeby się rozmnażyć nie mogli i w ogóle, ale no masz tam tego szatana i tak dalej, no i tam w pewnym momencie po prostu przychodzi sobie szatan i tam Bóg mówi właśnie do Adama i Ewy, chyba w jego obecności, że zapewnimy wam Zbawiciela, bo zgrzeszyliście teraz, ale chcemy, żebyście znowu wrócili tam do mnie i do mojej chwały i tak dalej. I tam w tej starej wersji tego ceremoniału świątynnego, tylko tam w tym jednym miejscu był Jezus, nigdzie indziej. Jakbyś wyjęła Jezusa z tej przecież najbardziej świętej i centralnej części tego rytualnego mormonizmu, tego wiesz, o którym się nie mówi, co się bardzo mocno szanuje, wiesz, z taką czcią się mówi, tam do niedawna, do kilka lat przedtem, tam w ogóle nie było Jezusa, w ogóle, zero, nic. No to też jest taki, mam wrażenie, grubszy temat. A ja bym chciała cię zapytać, co się stało właśnie? Znaczy, czy ten brak tego Jezusa, albo w sumie no brak to jest złe słowo, no ale czy ta sytuacja teologiczna to była czymś, co cię tak, powiem po świadkowsku, wybudziło, czy coś jeszcze się działo? Ale nie, to był to pierwsze ziarenko. I potem dopiero ruszyło. Widzisz, tutaj zaczęła się rozładzić teologia, ale to była tylko teologia na początku. Ale później zaczęła się rozchodzić powoli praktyka. I to było trudniejsze. Bo ja miałem to przekonanie, że członek Kościół może mieć jakieś tam problemy, wady jakieś i w ogóle, ale nie, członek Kościoła jest nauczany właściwych zasad, więc powinien się właściwie zachowywać. Jest wręcz gwarancja, że się będzie właściwie zachowywał, bo Kościół jest prawdziwy. Ty też w ogóle ciekawie myślałeś, bo zazwyczaj ludzie myślą na odwrót, czyli że no to tylko ludzie są grzeszni, oni popełniają błędy, ale Kościół jako taki jest święty. A ty na odwrót. No. Przepraszam, bo cię kopłam. Ale to mi się wydaje, że to z tego mojego komunizmu, wiesz. No dobra, no i co się takiego działo, że... No i po prostu, wiesz, jednego dnia dzwoni do mnie prezydent gminy tam wieczorem i się pyta: Bartosz, słuchaj, jest taka sprawa, mógłbyś tam przez tam parę miesięcy pomieszkać z takim jednym bratem tam. On się przyszedł, czy mógłbyś się tobą zajmować i z tobą mieszkać? To ja mówię, no okej, dobra, w porządku, jasne. Tam znałem tego człowieka wcześniej już. No to on tam przyjechał no i zaczął ze mną mieszkać. Tylko że wiesz, okazało się, że ten człowiek to jest jakiś tam taki na poważnie. I on jest nieznośny, jeżeli chodzi o takie codzienne życie z nim. To ja po 3 miesiącach to byłem wrakiem człowieka właściwie. Byłem tak znerwicowany, tak wiesz, przestraszony, wkurzony, że gdyby nie moja ówczesna opiekunka, jej pomoc, żeby się jego pozbyć, to byłoby dosyć kiepsko, bo ja przez ten mój wpływ rodziców, ten negatywny na mnie, to mam tego pecha, że wpadam w sytuację, gdzie ktoś mnie cały czas kontroluje i mi mówi, jak mam żyć właściwie. No i wtedy właśnie jako ten dobry mormon właśnie poszedłem do prezydenta gminy, no i mu mówię, jaka jest sytuacja, że ja już nie chcę z tym człowiekiem mieszkać. On tam posłuchał, ale generalnie tak, no dobra, jak już nie chcesz, to nie będziesz z nim mieszkał, ale tak w sumie to się trochę nie rozumiem, wymyślasz coś tam, sobie tam kombinujesz coś tam. Problem sprawiasz im. No i nie zrozumiałem tego w ogóle i ja tak sobie pomyślałem, ale o co chodzi? Jak to prezydent gminy kościoła, który ma to święte kapłaństwo, wiesz, tą moc wielką, tą z Gwiezdnych Wojen, No tak, wiesz, to przewodnictwo Ducha Świętego, to jak to on tego nie wie, że wiesz, że ja mam taki problem, że on tego nie rozumie,
to jak to jest, nie? I wiesz, i on tam faktycznie ten gość się potem wyniósł. Już faktycznie był święty spokój. No ale wiesz, tak było, taka pierwsza rysa była na tym, wiesz, idealnym wizerunku człowieka z kościoła już była zarysowana. No i tak, wiesz, jako taki, wiesz, z przekonania taki ideowy komunista w wersji indyjskiej, wiesz, dla mnie właśnie ta wspólnota i te takie dzielenie się tymi dobrami i w ogóle to zawsze tam było dla mnie bardzo ważne, mi się bardzo podobało, nie? Natomiast wiesz, jak mieszka się w jakiejś grupie, nie wiem, 4 miesiące, albo 5 miesięcy, albo 6 miesięcy, to jeszcze wszyscy będą tam pomocni i w ogóle i usłużni i tak dalej. Ale weź tam pomieszkaj rok czy półtorej, to już się zacznie No trochę... już ludzie pokazują Tak, swój charakter. no i wiesz, i była taka... Ja mam w lutym, mam urodziny mam w lutym i w lutym 24 roku jakoś tak się zdarzyło, że dostałam parę jakichś tam życzeń od członków z kościoła, ale przez internet, a nikt przez cały dzień mi nie pożyczył, nikt, kompletnie. I ja wiesz, ja nie mam w ogóle żadnego kontaktu z rodzicami, nic zero kompletnie, więc dla mnie ta grupa to była też taka rodzina właściwie. Więc wiesz, ja cały dzień czekałem na te życzenia, czy na tą wizytę kogokolwiek i tak dalej, i nie było. I mi było tak strasznie przykro. I się poczułem taki samotny i taki opuszczony po prostu, że ja zadzwoniłem, miałem wtedy lekcję filipińskiego wieczorem i tam mówię tej mojej nauczycielce, że tak nie powinno być, to coś jest nie tak i w ogóle ja tak nie czuję trochę tej wspólnoty, nie? I tak dalej. Nie? No i tak, wiesz, jako że okej, przy kolejnych urodzinach już były życzenia i tak dalej, ale wiesz, ta zadla już została tam w środku. Ale oni obchodzą urodziny normalnie. Tak, normalnie okej. jakby... No wiesz, świadkowie nie obchodzą. Wiem. No ale ta zadla już została, jakby już nie czułem takiej, wiesz, absolutnej pewności, że ta społeczność że będzie tutaj dla mnie zawsze, że wiesz, tam troszczą się o mnie, dbają o mnie, myślą o mnie i w ogóle to wiesz, było strasznie ważne dla mnie przez długi czas i tak dalej. No, a tego nie było w tym momencie. No i wiesz, tam to się udało to jakoś tam załagodzić, znowu te jakieś wątpliwości pod dywan trochę gorzej, trochę trudniej, ale jednak wepchnąć. No ale wiesz, tak, jak pomieszka się trochę jeszcze dłużej, to zaczęło być nagle problemem to, że kto ma tutaj brata Bartosza do kościoła zawieźć, bo komuś się nie chce, albo wymyśl sobie coś, albo niech ktoś się inny zabierze, albo coś innego, ale w kościele musisz być, ale my ci nie pomożemy. I taka codzienność się pojawiła. Tak. I jeszcze wiesz, ja się też czułem, mormonizm jest o tyle sprytny i sprawny, że on potrafi stworzyć wrażenie, że on ma właściwie odpowiedzi na każdą, nie tylko na każde pytanie, ale też na każdą potrzebę taką życiową, codzienną. No i więc jak ja przychodziłem do kościoła, do mormonizmu, to może to jest trochę głupie, ale ja miałem takie pomyślenie, to teraz to wiesz, te wszystkie prześliczne dziewczyny w tym kościele będą jakby bardziej jakby otwarte, żeby wiesz, być, nie wiem, ze mną, czy w ogóle, skoro są takie świetne i idealne i w ogóle. I wiesz, są w mormonizmie jakieś tam możliwości, żeby jakby pod auspicjami kościoła się popoznawać, spotkać i w ogóle są, tylko że ja miałem tylko raz okazję w tym takim brać udział, tam było bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, ale miałem takie wrażenie, że ten, co mi właśnie pomógł, to było takie, no pomogłem ci, no ale wiesz, to jest takie niestandardowe, bo to bierzliwe trochę tak ci cały czas pomagać, nie? I wiesz, i później się patrzy nie wiem, na Facebooku, na tych jakichś innych ludzi z kościoła, którzy, nie wiem, tam dostali jakieś, wiesz, różne rzeczy od kościoła, nie wiem, pracę, albo znaleźli męża, albo cokolwiek, albo żonę, a ja tak, wiesz, nie, tak wiesz, no lata mijają, ja nie mam dalej nikogo, dalej ta presja jest, że musisz się ożenić tylko z kimś z kościoła, a jakby nie miałem tej okazji i też mi tego nie dano jakoś specjalnie. No i tak wiesz, i tak powoli ten taki idealny obraz tego, wiesz, mormona
się tak niby nie ma zakazu, ale jest takie, jeden z proroków powiedział tych poprzednich kiedyś, że posiadasz kapłaństwo, czyli inny mężczyzna, dla posiadacza kapłaństwa nie powinno być innych opcji. A wiesz, w kulturze mormońskiej, co z tego, że tego ci wprost nie zakażą i co z tego, że są mieszane małżeństwa i one nie są jakoś szykanowane, ale wiesz, jak w kulturze mormońskiej coś ci prorok powie, to zrobisz wszystko, żeby to zrobić, żeby to tak jak było, bo ci prorok powiedział. Czyli wiesz, znowu tak jak zwykle w mormonizmie nie ma czegoś powiedzianego wprost, ale jest tak pośrednio powiedziane. Czyli tak, faktycznie z jednej strony jest bardzo silny nacisk na małżeństwo. Ja sam słyszałem, wiesz, takie gadki, kiedy sobie znajdziesz żonę, szukaj żony, musisz założyć rodzinę. Takie bardzo mocno, wiesz, inwazyjne takie gadanie. A z drugiej strony... Takie wchodzenie z butami w dość prywatną sferę życia. No. Tak, a z drugiej strony, no miałem tylko tą jedną konferencję dla tej młodzieży mormońskiej, gdzie faktycznie tam byłem fizycznie, faktycznie mnie tam zawieźli i faktycznie tam byłem. No i tam była taka jakaś dziewczyna z Hiszpanii, bardzo taka, duże na mnie wrażenie zrobiła. Gdyby to jakoś pociągnąć dalej, to bym się pewnie tam dosyć szybko w niej zakochał. Ale wiesz, ona tak, fajnie było na tej konferencji, ale później już tego kontaktu to tak nie chciała jakoś utrzymywać specjalnie. No i tak właściwie było w każdym przypadku, jakby z każdą Amerykanką, Hiszpanką, czy tam kimkolwiek innym właściwie. Wiesz, z jednej strony jest ta presja, a z drugiej strony jest takie, no wiesz, ty jesteś w wózku, nie? To takie jest... To jest takie właśnie pokazuje tą... A pamiętam, że ja miałem to po tym związku z tą dziewczyną od świadków, miałem, wiesz, ten związek z tą dziewczyną i to, że ona była taka, wiesz, inna od tych innych dziewczyn i że to mi się udało wtedy i że to było działające, to mi dało takie przekonanie, że kurczę, patrz, to może jak ktoś jest w takiej bardzo surowej religii, to ta religia go tak ukształtuje, że faktycznie będzie patrzył na mnie, a nie na jakieś tam ograniczenia. I z nią to działało faktycznie. To faktycznie tak było, nie? To też jest ciekawy wątek, bo faktycznie tutaj ja nie mogę mówić za wszystkich, oczywiście świadków Jehowy, ale tam faktycznie jest duży nacisk na to właśnie, wiesz, może przez tę narrację raju, że wiesz, choroby miną i tak dalej, może przez to, nie wiem, ale faktycznie tak, jest na przykład dużo mieliśmy właśnie, znaczy nie ja osobiście, ale często pojawiali się tak zwani zainteresowani, niepełnosprawni, zostawiali świadkami, byli częścią społeczności. Oczywiście też nie chcę tu bronić świadków, bo jestem pewna, że mogło dochodzić do nadużyć różnych. I też wiem, że była taka sytuacja w naszym mieście, że była matka z dzieckiem niepełnosprawnym, która się pojawiała na zebraniach, ale w momencie, gdy przestało jej się to podobać, to kontakt został natychmiastowo ucięty i jakakolwiek pomoc w stylu, nie wiem, podrzucić gdzieś autem też została natychmiastowo ucięta. Więc jakby tak idę za twoją myślą, że może to też wynikało z tego, że ta doktryna tak się różni, że u mormonów tego troszkę to inaczej wygląda, ale to jest tylko luźna hipoteza, na pewno można sobie pokombinować i pomyśleć o tym. No i wiesz, nie dość, że była ta presja, nie dość, że ja się ogólnie dosyć po tych wszystkich, wiesz, odrzuceniach w moim życiu i w ogóle ja się dosyć łatwo przywiązuję do ludzi i trochę zbyt łatwo ufam ludziom i tak dalej. Sparzyłem się zbyt wiele razy po prostu na różnych jakichś tam dziewczynach w tym kościele i była właśnie taka jedna szczególna dziewczyna. To była dziewczyna, która jak jeszcze byłem zainteresowany, jeszcze nie byłem ochrzczonym, to ona mnie tam online uczyła jeszcze. Ona służyła na misji tam w centrali, ale to było online wszystko. I ja się w niej strasznie mocno zakochałem. Ona była, wiesz, taką mormonką od linijki w ogóle, taką, wiesz, wzorcową, taką, że tip-top w ogóle. Ona potrafiła ci cytować z pamięci w ogóle całe rozdziały Księgi Mormona. Ona była tak pobożna. Tak, wiesz, taka solidna. Ale ja się w niej z jakiegoś powodu strasznie po prostu się w niej zakochałem i to tam ciągnęło się przez, nie wiem, chyba 2 lata. Ja jej nie mówiłem o tym, bo się trochę tam obawiałem jej reakcji. No ale jak już jej powiedziałem, to tak mnie potraktowała, że nawet nie, ona nawet nie,
ona nawet nie, jakby nie... Jak się kogoś odrzuca, to można to zrobić w sposób jakiś godny i niegodny. Można powiedzieć komuś, że nie, a można powiedzieć, a można kogoś potraktować tak, że nawet ktoś w ogóle nie zauważy tego, co ty mu powiedziałeś. Że ja jej powiedziałem, wiesz, że ja cię kocham, ja cię kocham od długiego czasu, a ona nawet jakby nie odpowiedziała w ogóle na to. Jakby w ogóle, jakby tego w ogóle nie było, nie? I wiesz, mnie to... Ja miałem chyba przez, nie wiem, z miesiąc miałem fatalny humor, chciałem sobie jakieś miejsce znaleźć, cokolwiek zrobić ze sobą. W ogóle ja do tej dziewczyny później się w ogóle nie odezwałem. Później ją po 2 latach ją już nie mogłem wytrzymać, to ją zablokowałem. Ale wiesz, to siedziało mi dosyć długo i to wiesz, kurczę, jak to jest, że ja tam potem mówiłem temu prezydentowi gminy o tym doświadczeniu, że to przecież prorok Joseph Smith mówił, że to ja nauczam ludzi zasad, prawidłowych zasad, a oni się rządzą sami, czyli jakby oni są tymi właściwymi doktrynami karmieni, to postępują właściwie, a tutaj mnie ta dziewczyna potraktowała w ten sposób właśnie, tak po chamsku po prostu, jak mało chwila wcześniej, obojętnie skąd, to jak to jest, wiesz, gdzie tu jest ta praktyka się zgrywa z tą teorią tego, tak? Gdzie jest ta wspólnota, której wszyscy obiecują w tej religii, a ja tego tutaj nie mam, nie? I właśnie w tym momencie to przechodzi do tego jakby schyłkowego etapu, dlatego że jak to już mi się rozwaliło, jak mi ta nadzieja na znalezienie sobie kogoś w tej religii tam odeszła, to musiałem sobie coś znaleźć innego, to sobie znalazłem. Powiedziałem sobie, że się nauczę jakiegoś języka od zera w ogóle. Kompletnie od zera. To się zacząłem uczyć tego filipińskiego. Dlaczego filipińskiego? Bo chyba dlatego, że znam hiszpański po prostu. A Filipiny były rządzone przez Hiszpanów, więc tam jest dużo wpływów hiszpańskich w języku i tak dalej po prostu. No wiesz, się zacząłem tego filipińskiego uczyć, się zapaliłem do tego języka, tak się wiesz, zaangażowałem mocno. No i wiesz, tutaj były kolejne zgrzyty, bo nagle coś zacząłem zauważyć, że coś nie pasuje tym ludziom naokoło. Coś jest nie... Jakby nikt nie mówi wprost o co chodzi, ale tak jakby coś jest nie tak, nie? I w ogóle. I tak i ten prezydent gminy, on tam zaczął mi mówić, po co ty się tego filipińskiego uczysz? Po co ty tam wydajesz tyle pieniędzy na ten filipiński? Po co to, po co tamto? I tak wiesz, to cały czas non-stop, bez przerwy o tym mówił. Ja nigdy nie wiedziałem dlaczego, ale później zaczęło do mnie dochodzić, że kurczę, a to nie jest tak, że im przeszkadza to, że ja się zacząłem zajmować z taką pasją czy czymś innym, co nie jest kościołem. Oni chyba to zaczęli odbierać, że mnie to odrywa od religii trochę, te zaangażowanie w ten język. Więc to był ten kolejny kamyk do tego właśnie rozczarowania, co narastało. No i wiesz, i później co? I później tak się złożyło, że miałem pewien problem z moją opiekunką, no bo tam była taka awantura, no nawet jakaś policja się otarła, jakieś media i w ogóle. Ja mam w ogóle tak, że jak mam jakiś problem, a mam sporo tych kontaktów z mediami, to właśnie używam dosyć chętnie media. Czyli lepiej ci nie podpadać. No. Dobrze, będziemy grzeczni, Ale zapamiętajmy. to przecież my się znamy od kilku lat to już tak naprawdę. Ja do siebie pisałem jeszcze jak na początku mormonizmu w ogóle byłem przecież. Być może, wiesz, ja przyznaję, że ja mam tak, że ja dopóki z kimś nie porozmawiam, to tyle tych wiadomości dostaję, tak wiesz, że ja nie zawsze pamiętam, no nie, przez lata. Myśmy mieli taką długą konferencję, kiedyś jak ja jeszcze byłem takim turbo mormonem, ja tam się właśnie tak dokładnie pisałem, tam jakieś różne doktrynalne, historyczne rzeczy i w ogóle. No, więc myśmy mieli... Więc już podpadłam. Nie, Żartuję. Żartuję sobie, wiesz, ja naprawdę tu też tak do widzów, bo ja wiem, że często ktoś pisze, ja odpisuję, staram się przynajmniej, ale ja mam taki charakter, znaczy tak jakoś mam, że dopóki nie porozmawiam dłużej twarzą w twarz, to jest mi ciężko potem jakby zlokalizować ten nick, coś tam. Ja nie mówię tu nawet o tobie, tylko nawet ktoś mi czasem na ulicy mówi:
Sara to ja, ale ja na przykład ta osoba ma zdjęcie z kotem na profilowym Tak. i ja już za dużo tego jest, Właśnie. nie? Ale jak z kimś usiądę na kawie, pogadam, to już zapamiętam do końca życia, więc no po prostu tak mam. Mm. No, ale zacząłeś, czyli co zrobiłeś z tymi mediami, tą dziewczyną? Z tą opiekunką, tak? Że po prostu, no opiekunki się brzydko mówiąc trzeba było pozbyć, bo zaczęła mi wchodzić na głowę. No to zrobiłem poprzez tam media i trochę tam policję i tak dalej. To trzeba było. Więc potem jakby opieka przeszła, niestety opieka przeszła ta codzienna nade mną na ludzi z kościoła wprost. No i właśnie tym opiekunem moim został ten ówczesny mój prezydent gminy. Ten mój teraz były opiekun. No i wiesz, jak się jest z kimś, jako że on że też jest niepełnosprawny, tylko że chodzi o kulach, ale zdrowy to on nie jest tak samo jak i ja, no to się wykonuje różne rzeczy bardzo powoli i bardzo tak niezdarnie trochę. On się stara, on robił to, co mógł, ale wiesz, trudno, żeby osoba, która sama ma niepełnosprawność, żeby się dobrze opiekowała drugą osobą No, taką to samą. prawda. Więc wiesz, no on był tą opiekunem. Ja go tak zacząłem poznawać bliżej i z nie do końca dobrej strony też. I właśnie zacząłem właśnie widzieć, że wiesz, on jakby inaczej się zachowuje w kościele, a inaczej się zachowuje tak osobiście. I zacząłem też zauważyć, że on ma duży problem taki wewnętrzny ze sobą po prostu. Taki egzystencjalny, taki on po prostu nie bardzo wie, kim on jest, kim on powinien być i tak dalej. Mimo tego, że jest w tej religii, która tak wiesz, zna wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania. No i właśnie to wszystko, to poznawanie go w ten negatywny sposób, no wiesz, prowadziło do tych napięć, które miały tą kulminację właśnie, jak już Kościół przestał się dopłacać do opieki nade mną w maju tego roku, znaczy tamtego roku, to po prostu zaczęło do mnie dochodzić, że ten mój opiekun sobie żąda za tą opiekę jakieś absurdalne w ogóle pieniądze, jakieś kosmiczne w ogóle. Wiesz, kilka miesięcy można to tam wytrzymać, wiesz, ja tam sobie jakoś tam tłumaczyłem, wyjaśniałem i tak dalej. Ale wiesz, tak potem popytałem właśnie tego opiekuna właśnie stąd, czy z innych opiekunów, jakie są stawki i takie inne rzeczy. No i właśnie zaczęło do mnie dochodzić, że ono autentycznie ten człowiek mnie tyle po prostu. No więc wiesz, kolejna duża już rysa, że ktoś mnie zaczyna traktować źle, bo ma cały czas pretensje o pieniądze i się źle mną opiekuje, a tutaj Kościół nic nie robi, nic. Kompletnie nic. Przepraszam, muszę zapytać w takim wypadku, bo wasi słuchacze wiedzą, że świadkowie Jehowy są bardzo kontrolujący w takiej sytuacji. Aha. Bardzo takie jest o nich myślenie i trochę tak jest. A no, tutaj mówisz, że Kościół nic nie robi w tej sytuacji. Czy to były twoje oczekiwania, że Kościół coś zrobi, czy raczej miałeś takie wrażenie, że też to jest taka grupa, która się nawzajem kontroluje mocno mimo wszystko? Ja mam wrażenie, że oni się kontrolują, kiedy jest im wygodnie. No, ciekawa perspektywa. A wtedy, kiedy to jest potrzebne, to tego nie robią. Jak był ten członek kościoła, co ja z nim mieszkałem, ten schizofrenik, to też oni nie bardzo wiedzieli, co mają z nim zrobić. Faktycznie on był dosyć ciężko chory i faktycznie to była dosyć ciężka kwestia, bo on to się nie chciał leczyć, no, ale faktem jest, że wiesz, taki bogaty kościół, który ma tyle zasobów i w ogóle, wiesz, mogli mu, wiesz, załatwić jakiegoś psychologa. Tutaj nie ma jakiejś stygmy, jak ustawili jako na psychologów, normalnie się tam zaleca, że wiesz, jak potrzebujesz, to pójdź do psychologa, nawet są kościelni właśnie psychologowie, ale tego nie zrobiono z nim w ogóle. I tak samo wiesz, tak samo ten mój opiekun właśnie z tymi problemami, nawet ostatnio mi jeszcze mówi jakieś, może 3 tygodnie temu, że jak to jest, on sam mi to mówi, że jak to jest, że Kościół ma tyle pieniędzy, a jakby nie ma takiej opieki psychologicznej dla członków, że wiesz, on mówi to tak ogólnie, a widać, że on to mówi o sobie, że on by potrzebował tej pomocy, tylko że on po prostu nie umie poprosić o tą pomoc, albo nie umie jej dostać po prostu. Nie? I wiesz, też
Wiesz, on był w kościele od 20 lat. Wszyscy go znają w tym kościele, wszyscy. I szanują w ogóle. Ale nikt mu nie pomógł. Nikt. Wiesz, ja mogę mieć, ja mogę teraz mieć do niego żal, że tam brał za dużo pieniędzy. Okej, ale ja mam też dla niego dużo współczucia. Czyli rozwody są zakazane. Czy... E, e, Zakazane to złe słowo. Znaczy, tak jak wszystko w tym kościele, wiesz. No. Czyli są dopuszczalne, ale zanim się rozwieść, to lepiej pogadać z milionem ludzi. Jak nie zadziała, to okej, to się rozwieść, w porządku, ale dopóki można tego uniknąć, to się nie rozwieść. Okej. To też, ja tak dopytuję, bo ja myślę, żebyśmy mogli na temat tych wszystkich zasad, regułek i tak Aha. dalej, to by powstało pewnie cała seria rozmów tak naprawdę. Znaczy, Dlatego wiesz, zachęcam cię do działania, tak, jeśli tak, czujesz no, potrzebę. Bo wiesz, no ja troszkę tylko wiem, troszeczkę. Aha. Nie byłam tam, trochę czytałam, pewnie wiem więcej niż przeciętny Polak z ulicy, ale to jest nic tak Tylko naprawdę. jak już chcesz czytać o tym kościele, to dobrze, że ty znasz angielski, to czytaj po angielsku, bo po polsku pomijając moje artykuły na Wikipedii, są same bzdury. Wiesz. Ale no mówię, to była już taka ostatnia rysa chyba i właśnie to mnie po jakiejś rozmowie właśnie z tym moim opiekunem właśnie po nim napisałem do ciebie po raz pierwszy. On mi tam wtedy właśnie powiedział, że jego nie obchodzi, gdzie wyląduje, wiesz, w jakimś domu opieki czy gdziekolwiek. On ma dostać swoje pieniądze i tyle. Nie? Aha, jeszcze wcześniej jeden tam z wyższych hierarchów kościelnych, tam nad prezydentem gminy, rozmawiając z nim, powiedział mu, a dlaczego bardzo właściwie nie chce iść do tego domu opieki? Co mu tam jakby szkodzi w domu opieki? O co mu w ogóle chodzi, nie? To wiesz, ja myślałem, cały czas myślałem, że wiesz, ten kościół może być dziwny, może mieć swoje problemy, ale zawsze myślałem, że oni, wiesz, są jakby szczerze mnie wspierają, rozumieją i chcą jakby, żebym był niezależny i żebym nie był, wiesz, w tym takim kiepskim miejscu niektórych osób tam na wózkach i w ogóle i tak dalej. I zawsze byłem za to zrozumienie i za to takie otwarcie i takie serce bardzo wdzięczny. A tutaj wiesz, jeden z ludzi, co sobie myślałem, że właśnie takie ma normalne podejście, to mówi temu prezydentowi gminy, że co temu Bartoszowi tam przeszkadza, żeby być w domu opieki w ogóle, o co chodzi, jaki problem, nie? To wiesz, to ja się dałem wywalić z domu od moich rodziców, wiesz, spieprzyłem sobie do szczętu relacje z mamą na przykład, bo moja mama jest normalniejsza niż mój ojciec, wiesz, to jest trochę dla tej religii tak naprawdę, wiesz, i jakby poświęciłem mnóstwo czasu, rzeczy, serca, cokolwiek dla tej religii, a tutaj przychodzi jakiś, wiesz, jakiś kiepsko mówiący po polsku Amerykanin, który udaje Polaka i mnie, szczerze mówiąc, drażni i gada mi takie rzeczy, że może on wyląduje w domu opieki. No to mówię sobie, nie, to tak nie będziemy się bawić, nie? Jeżeli wy pogrywacie ze mną jakoś nieuczciwie, to ja też zacznę z wami pogrywać nieuczciwie i właśnie, wiesz, ja jestem, mnie, jak ktoś mnie nie lubi, to mnie oskarża, że ja lubię knuć za plecami w ogóle. A ja po prostu, ja nie lubię konfrontacji, ja nie lubię się z kimś bezpośrednio stykać, ale ja swoje zrobię. Ja mówię, ja mam te swoje różne kontakty, ja mam te swoje różne wtyki i już mnie parę razy ludzi nie doceniali, ja się z reguły z każdej sytuacji jakoś sam wygrzebałem, więc po prostu to mi tak dał do myślenia, że może już trzeba, wiesz, już iść stąd, już trzeba, wiesz, że może fajnie, że może paru fajnych ludzi poznałem, że może są dla mnie ważni i tak dalej, że filozoficznie może to się fajnie zgrywa i jest imponujące w niektórych obszarach, ale tak jak tak o mnie myślą, to ja dziękuję, mówię szczerze, to ja, wiesz, tak jak ci mówiłem, moja definicja prawdziwości jakiejś religii tutaj to jest taka, czy ona działa, czy nie. W konkretnym życiu i w konkretnej sytuacji. Jeżeli dla kogoś świadkowie Jehowy praktycznie, realnie, autentycznie działają w jego
faktycznym życiu codziennie, to dla niego to jest prawdziwa religia. Tak samo jak gdyby dla mnie mormonizm działał, wiesz, gdyby dał mi właśnie tą żonę, gdyby dał mi jakąś rodzinę, gdyby dał mi jakąś autentyczną społeczność na długi czas i w ogóle, to jest prawdziwe. To ja nie mam problemu z uznaniem, nie wiem, kogoś za proroka czy za nieproroka, skoro to działa po prostu. Ja wiem, że to jest może trochę dziwne podejście do religii, ale też wydaje mi się, że w tym takim moim myśleniu ja też jestem dosyć konsekwentny i szczery, wiesz, bo ja jak w to wierzyłem tak na serio, to faktycznie byłem, wiesz, jako linijki dosłownie. Ja robiłem wszystko tak jak trzeba, a nawet jeszcze więcej. Ja myślę, że to nie jest dziwne podejście, to jest bardzo ludzkie podejście i świadome, tylko że ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. I tak pamiętam, jak byłam na swojej terapii i rozmawiałam o mojej takiej dawnej znajomej i nie mogłam się nadziwić, jak ona może tkwić w organizacji. Mhm. A moja terapeutka wtedy powiedziała, widocznie organizacja zaspokaja jakieś jej potrzeby, których Tak. pani nie zna. I to jest właśnie to, że ja myślę, że większość osób jest w jakiejś religii, tkwi w niej. Mimo, że my na przykład z boku nam się wydaje, że to jest takie złe, tutaj jakaś hipokryzja w kościele, a tu świadkowie to robią, a tu ktoś robi innego. Ale dla nich w tym momencie, w ich domu, w ich rodzinie, to jest coś, co im wystarczy, daje szczęście i będą w tym tkwić. I Tak. po co mają zmieniać religię? I wiesz, i tutaj są jeszcze takie drobne dwa twisty, jeżeli chodzi o fabułę. Mianowicie jedno jest to, że jedna też z tych rzeczy, które powodowało, że zaczynałem te jakieś rysy dostrzegać na tym świetnym wizerunku kościoła, to było też to, że w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że zaczynam brzmieć jak robot. Taki, wiesz, zwykły, maszynowy jakiś robot. Że zaczynam mówić jak robot, myśleć jak robot i w ogóle przestaję być sobą tak w pełni, a staję się tą masą plastyczną, którą oni ze mnie zrobili po prostu. Ja już nie podobało mi się to i skończyłem z tym bardzo szybko, bo po prostu nie mogłem i tak się nie da. Więc jak to świadkowie mówią, wiesz, o podwójne życie i tak dalej, to ja wprawdzie nie było tego u mnie, nie było tego podwójnego życia, ale jednocześnie z tym, że miałem tych przyjaciół w kościele, zacząłem też sobie jakieś właśnie, szczególnie właśnie hiszpańskojęzycznych przyjaciół z tej aplikacji, co tam się hiszpańskiego nauczyłem, zacząłem sobie różnych właśnie ludzi tam poznawać i się zaprzyjaźniać spoza kościoła w ogóle. No i żeby, wiesz, nie brzmieć jak robot, nie być robotem, żeby być człowiekiem po prostu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, że przy tym całym odchodzeniu, tym rozczarowaniu i tak dalej, tam był w zeszłym roku tak między majem a powiedzmy listopadem, czy majem i październikiem, był taki moment, gdzie gdyby pewne rzeczy się tam potoczyły troszeczkę inaczej, albo pewne rzeczy wyglądałyby trochę inaczej na starcie, to byłbym, to może już w tym momencie, teraz bym tutaj nie siedział, bo w mormonizmie się ma różne te powołania, różne rzeczy, które się tam robi, każdy człowiek ma jakieś tam swoje obowiązki. No i ja, jako że oni dobrze wiedzą, że ja mam gadane, to dawali mi zawsze jakieś powołania z nauczaniem. No i dostałem powołanie w takiej jakby szkole wieczorowej, powiedzmy, dla młodzieży, dla młodzieży mormonskiej jako nauczyciel. No i dostałem tam w tym powołaniu taką towarzyszkę, taką dziewczynę, Polkę, która na mnie zrobiła dosyć duże wrażenie. Myśmy się dosyć mocno zaprzyjaźnili i szczerze mówiąc, gdyby nie to, że ona jest mężatką i tam nie ma bardzo jakiegoś potencjału, żeby nie była, to ja bym pewnie ja bym też w niej tam zakochał. Tym bardziej, że faktycznie się dosyć mocno skomplowaliśmy. Ale ono, jeżeli napisałem do ciebie w tym grudniu czy tam listopadzie, a nie wcześniej, to właśnie to był ten jej wpływ, że to przez te parę miesięcy z tymi moimi wszystkimi frustracjami, wątpliwościami, problemami, parę miesięcy mnie jeszcze ta dziewczyna mocno trzymała po prostu. Muszę cię zapytać jeszcze jedną rzecz, bo u świadków wiemy, że jest ostracyzm
Tak. i jest on sformalizowany. To znaczy są konkretne zasady w ich publikacjach, jak to się robi, nie możesz rozmawiać. Jak to wygląda u mormonów? Jak to w praktyce wygląda, to ja się dowiem na własnej Ale skórze. w teorii. teraz. Ale w teorii żaden przywódca kościelny nigdy ci nie powie, że masz unikać tego człowieka, wręcz przeciwnie, będą ci często mówić, że nie unikaj, że wiesz, bądź tam kochający, bądź wyrozumiały i tak dalej. Ale to jest jedna rzecz. Oni nawet mogą tak szczerze uważać. To nie są źli ludzie ci na górze z reguły. Oni mogą tak szczerze uważać i mogą tak szczerze mówić, ale w praktyce jakby ta wsobna kultura tego kościoła powoduje to, że jak ktoś odchodzi, to jest taki odruchowy, tak wiesz, nie, to ja nie. Także nikt tego nigdy nie powiedział i nie powie formalnie. To nie jest praktyka kościoła, nie powinno to być praktyka kościoła. Nikt tutaj nie powinien nikogo unikać, pomijając może misjonarzy, którzy służą na misji, którzy faktycznie mają zakaz rozmawiania z ludźmi, którzy byli w kościele, a odeszli. Bo się uważa, że jakby to może wstrząsnąć ich tam wiarą i tak dalej. To jest jeszcze w miarę zrozumiałe, ale pomijając tych misjonarzy, to nie ma takiego zakazu, nie ma. Natomiast w praktyce kojarzysz takiego piosenkarza Davida Archuleta? Takie, które miał jego żoną, była taka aktorka z Friendsów? Nie. Nie, to jest taki Amerykanin, który wygrał chyba jakąś edycję tego amerykańskiego idola. To nie kojarzę. I on jest niby z Hondurasu, ale się żyje, mieszka w USA, a on jest z mormońskiej rodziny. No i wiesz, tak się zdarzyło, że przez parę lat był taką, wiesz, wielką gwiazdą kościelną, był, wiesz, bardzo pobożny, bardzo przykładny mormon, wiesz, tam promujmy go, cieszmy się, że on jest, że jest słynny, że jest nasz i w ogóle. No i skończyła się ta, wiesz, ta miłość i wsparcie dla niego, jak się okazało, że człowiek jest gejem, no. I ten mój dawny prezydent gminy, później opiegun, jak on nie opowiadał tam później, jak on już odszedł z kościoła, jak wyszedł z szafy jako gej, no to o tym Ashulecie mówił z takim obrzydzeniem dosłownie. Jak on mógł to w ogóle zrobić, jak te błogosławieństwa, wiesz, świątyni, jak mógł odrzucić w ogóle. Więc wiesz, w praktyce ten ostatni on będzie. On nie jest wymyślony. No właśnie, bo skoro jest taki nacisk na rodzinę, to jaki jest stosunek do osób homoseksualnych? Daj spokój w ogóle. Nie pytaj nawet o to. Bo w ogóle wiesz, kto jest na samej górze mormonizmu? Jaka jest W tej chwili nie. Ale nie chodzi o tę pojedynczą osobę, tylko o tę strukturę. Nie wiem, szczerze mówiąc. W mormonizmie każdy szczebel kierownictwa jest kolegialny, czyli mimo tego, że jest jeden prezydent kościoła w danym momencie, który jest prorokiem, to tak naprawdę kościołem kieruje nie on, tylko on i jego dwóch doradców, czyli tak zwane pierwsze prezydium. Okej. I to jest taki trzyosobowy papież jakby, coś takiego. On się nigdy nie podpisuje indywidualnie pod dokumentami, tylko jest zawsze prezydent, pierwszy doradca, drugi doradca. Okej. No i obecny drugi doradca, Todd Christopherson, ma młodszego brata, już nie wiem imienia, ale i ten jego młodszy brat jest gejem. I o tym wszyscy wiedzą. I jednocześnie jest bardzo wierzącym mormonem. Tylko że on teraz jest tym wierzącym mormonem. W tym momencie. Natomiast on się jakby uświadomił sobie, że on jest gejem, to odszedł z kościoła. Wycofał się w ogóle. Potem miał przez jakieś 20 lat tam szczęśliwy związek z jakimś tam facetem, chyba w Los Angeles czy gdzieś tam. Normalny, długi, stabilny, szczęśliwy związek. No i później, wiesz, ta wpajana mu od dziecka indoktrynacja zaczęła go to pewnie podgryzać. No i wiesz, i po tych 20 latach rozstał się z tym partnerem,
chociaż wiesz, było, w wywiadach było ewidentnie widać, że go kochał, był do niego normalnie przywiązany i tak dalej, ale wiesz, bo musiał wrócić do kościoła. I, wiesz, i teraz wiesz, żyje ten człowiek już starszy będąc, mając po 70, żyje w tej kretyńskiej sytuacji, że jest samotny i widać, że jest samotny, że mu to doskwiera. Nie może, wiesz, być, nie wiem, nie może sobie pójść z jakimś facetem na rankę czy cokolwiek, bo jego brat jest, wiesz, w najwyższym tym kierownictwie mormońskim, bo jak to wygląda. No i tak to właśnie, taki jest właśnie stosunek Kościoła do osób LGBT. W ogóle jest taki kanał na YouTubie z Utah, Quick Media. I tam był kiedyś taki wywiad chyba z 5 czy 6 mormonami gejami, którzy byli na tyle durni, że na tyle dali się zindoktrynować, że wiesz, po prostu poślubili kobiety i po prostu na tym wywiadzie siedziała ta 5 czy 6 tych facetów i ewidentnie wszystko, wiesz, w ich gestach, ich minie, ich cokolwiek krzyczało, że oni tutaj nie chcą być, że się źle czują, że cierpią, że po prostu, wiesz, chcą już umierać w ogóle dosłownie, a oni zamiast, wiesz, normalnie się jakoś wypowiadać, to ci mówili tym żargonem mormońskim, te wszystkie głupoty, wiesz, jakiejś służbie, miłości Chrystusa, akceptacji, wypaczaniu i cokolwiek i byli głęboko namacalnie nieszczęśliwi. Mhm. To jest ta prawdziwa polityka Kościoła wobec osób LGBT. Okropne. To jest okropne po prostu. Bartosz, czy jest coś, co chciałeś powiedzieć, a ja cię o to nie zapytałam? To znaczy, ja sobie zdaję sprawę, że my wielu wątków w ogóle nie liznęliśmy nawet. I tak naprawdę mogłabym z tobą jeszcze raz się umówić na rozmowę, albo być może ty założysz swój kanał na przykład i wtedy bo myślę, że ten świat w ogóle mormonów i tak dalej jest bardzo ciekawy, no ale niestety mamy pewne ramy czasowe. Wiem. W tym momencie ja nie wiem do końca, jaka będzie jeszcze moja ścieżka po tym, jak ten wywiad się ukaże. On celowo tak pomyślany właśnie, żeby właśnie jak już odejść, to z przytupem właściwie. Nie? Tak jak kiedyś jeden z tych waszych gości, kiedyś dawniej ktoś tam mówił, że można założyć wiesz, takie odchodzenie od świadków, u świadków chyba. Tak, Takie było oficjalne, tak. dokładnie. Więc ja nie wiem dokładnie, co jeszcze ja będę jakby robił po tym, jakby wewnętrznie ze sobą. Z jednej strony mógłbym może pójść w jakąś, wiesz, taką, wiesz, mocno lewicową politykę i się znowu bawić się w te różne, tak jak wcześniej kiedyś, w te różne młodzieżówki komunistyczne, ale my nie żyjemy w Indiach, tylko w Polsce, niestety. A z drugiej strony, znając mój, wiesz, charakter, ja pewnie będę potrzebował czegoś, jakiejś, nie wiem, jakiejś grupy, jakiejś ideologii, żeby po prostu się jakoś wewnętrznie czuć dobrze. Więc ja się jakoś nie zamykam na jakiś inny kościół w ogóle. Ja tam wspominałem na samym końcu tego maila o tym kościele filipińskim. I widzisz, to jest taki trochę dylemat, dlatego że wlazłem już bardzo mocno w tą kulturę filipińską i fajnie to by byłoby pociągnąć. Ten kościół faktycznie jest taki bardzo mocno filipińsko-patriotyczny i tam byłoby mnóstwo okazji, żeby używać ten filipiński, ten język. Ale tak mówiąc szczerze, istniałoby bardzo duże ryzyko, że za jakieś 2 lata bym wylądował u was znowu, tylko byśmy opowiadali, tylko byśmy mówili nie o Joseph Smithie i o Mormonach, tylko o Felixie Marano i o tym Iglesia Ni Cristo. Znaczy, wiesz, fajnie, że jesteś taki samoświadomy siebie i kto wie, może nie musisz jakby tak empirycznie wszystkiego doświadczać tam, tylko może po prostu faktycznie warto te swoje jakby takie pasje przekuć na przykład właśnie w jakieś może felietony pisane na przykład na Facebooku o tych różnych grupach. To jest fajny plan. Tak. No. Tym bardziej, że faktycznie, no, ile ci ludzi zna w Polsce filipińskim? Ile? No ja nie znam. A chętnie bym poczytała, bo mnie to bardzo ciekawi. Aktualnie no my mamy taki
plan To- dalekosiężny, żeby na Kubę lecieć, no nie? I tam ten... Ja mam jednego bardzo znanego indyjskiego dziennikarza, znajomego, co był właśnie w zeszłym roku na Kubie, napisał bardzo fajną książkę na temat Kuby. Wiesz, lewak taki bardzo mocny, więc on napisał z taką dużą sympatią. Wziąłem to od tych komunistów indyjskich, że mam bardzo duży szacunek do Fidela Castro na przykład. W ogóle do rewolucji kubańskiej. Jakoś się naginałem mentalnie, żeby jakoś na początku, żeby te moje uprzedzenia antyreligijne kiedyś na początku jakby żeby ich nie było, to sobie znalazłem jakiś wywiad z Fidelem Castro gdzieś z lat 70., gdzie on rozmawiał z jakimiś tam jezuitami hiszpańskimi, gdzie on mówił, że no, on jest marksistą, ale on docenia jakby wartość chrześcijaństwa, jakby on nie ma ideologicznie problemu z chrześcijanstwem i tak dalej, nie? Ale faktycznie mówię, moje rozumienie, wiesz, moja polityka, mimo że w Polsce, to ona jest bardzo mocno przez właśnie Indię i ten globalne południe ukształtowane. Ale jeszcze tylko, żeby zakończyć, tak jak w mormonizmie jest Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, to ten Kościół filipiński, ten twórca tego kościoła filipińskiego, to tak jak mówiłem, on się nazywał Felix Manalo i on ma tytuł w tym kościele, jak się tłumaczy z filipińskiego, Posłaniec Boży w dniach ostatnich. Czyli tam są takie Cudowne. bardzo podobne elementy teologiczne też, nie? I prawdopodobnie dlatego mnie... Pociągnęło. Tak. Tak, to jest bardzo ciekawe. Być może, kto wie, za jakiś czas spotkamy się i przedstawisz nam założenia tego kościoła. Niekoniecznie musisz tam się tak angażować. To jest taka mieszanka mormonizmu ze świadkami Jehowy. To jest na pewno bardzo ciekawe. I ja też, bo wspomniałeś tutaj zakulisowo, że też niekoniecznie masz taką płynność w mówieniu, ale lubisz pisać. Tak. Więc jak ci kanał na YouTubie, wiele osób dzisiaj po prostu obserwuje cię, 27 000 osób na Facebooku i wiele... Tylko to są tylko Indusi, to wiesz. No ale wiesz, dzisiaj pewnie ktoś wpadnie, Bartosz Czarnota na Facebooku, może takie felietony bardziej od ciebie, niekoniecznie właśnie takie obiektywne jak na Wikipedii, tylko z twojej własnej perspektywy, pisane. Wiele osób tak robi, takie blogi personalne dzisiaj, więc no ja bym czytała, więc zachęcam. Wiesz, ja nie chcę sobie... Chcę sobie tą furtkę do tego kościoła filipińskiego zostawić otwartą. Tam jest parę ciekawych rzeczy po prostu, ale ja nie jestem pewny, czy ja tam chcę włazić. Natomiast, mimo że ostatnio zacząłem rozmawiać z moim katechetą z liceum, młody człowiek w ogóle, to ja chyba nie chcę wracać do kościoła katolickiego. Nie. Mam zbyt dużo, ale jeżeli chodzi o Kościół katolicki, żeby tam wrócić jakby z czystym sumieniem. Jeśli to wszystko z twojej strony, no właśnie. Takie zamknięcie to by było, jakby miałoby być jakieś przesłanie dla kogokolwiek innego, chyba najlepiej by było, jakby ludzie się starali zawsze być sobą. Bo ja w ciągu tych kilku lat ostatnich czasami trochę nie byłem po prostu, tak? Byłem w jakiejś mierze nie, ale to wiesz, tak na dłuższą metę się nie da nie być sobą. Każdy jest tylko sobą i nikim innym. Tak? I to byłoby chyba to właśnie główne przesłanie, że po prostu bądźcie sobą. Tak? Że nawet jeżeli to jest trudne, nawet jeżeli to właśnie w jakieś tam problemy wpędzi, to bądźcie sobą po prostu. Piękne to przesłanie. Ja ci bardzo dziękuję za twoją opowieść. Dużo się dowiedziałam nowych rzeczy. Myślę, że nasi widzowie i słuchacze też. Myślę, że jeszcze można się wiele od ciebie nauczyć, także ja trzymam kciuki za rozwijanie tych swoich zainteresowań, bo masz dużo do przekazania. I dziękuję ci za to, że pojawiłeś się na naszym kanale. A jeśli ty chcesz opowiedzieć swoją historię, to koniecznie zgłoś się przez formularz na stronie światusu.pl i do następnego odcinka. Cześć.